Szanowni Państwo, dziedzictwo profesora Kazimierza Konarskiego, uznawanego za ojca nowożytnej archiwistyki polskiej, stało się dla nas inspiracją do podjęcia poszukiwań mających na celu uchwycenie zmian zachodzących obecnie w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. Dzięki jego pionierskiemu podejściu możemy dziś lepiej zrozumieć, jak ewoluuje i zmienia się zasób archiwalny, a także jak nowe technologie wpływają na sposób jego przechowywania, opisywania i udostępniania. Konarski Lectures to wyjątkowa okazja do włączenia do szerokiego dyskursu o obliczach współczesnej archiwistyki reprezentantów polskiego i międzynarodowego środowiska archiwalnego. Dlatego też witam bardzo serdecznie naszego dzisiejszego znamienitego gościa, pana Jeffrey'a Yeo. Dear Jeffrey, I'm warmly welcome you to the Szanowny Konarski Lectures. Jeffrey, serdecznie zapraszamy na wykłady Konarskiego. Z nie mniejszą atencją witam dyrektorów i pracowników sieci archiwów państwowych oraz przedstawicieli szkół wyższych, wykładowców i studentów, którzy tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością, przyjeżdżając dzisiaj do Warszawy niemalże z każdego zakątka naszego kraju. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać, aby wspólnie zgłębiać tematykę archiwalną. Zanim jednak przystąpimy do wysłuchania wykładu trzeciej edycji naszych spotkań archiwalnych upamiętniających postać profesora Kazimierza Konarskiego, uprzejmie proszę o zabranie głosu naczelnego dyrektora archiwów państwowych, pana doktora Pawła Pietrzyka. Dziękuję bardzo pani Kamilo. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do właściwej części i mojego przywitania i wykładu dzisiejszego, pozwólcie, że wykorzystam tę okazję. Pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, niektórzy może nie, ale no spotkała nas ostatnio dość niespodziewana rzecz w postaci śmierci naszej koleżanki, pani dyrektor, profesor Anny Krochmal, która, no chyba muszę powiedzieć, zupełnie niespodziewanie mimo wszystko odeszła od nas w dniu 8 października tego roku. Była zaangażowana nie tylko w przygotowanie tych wykładów od samego początku, czyli od 2022 roku, ale jak Państwo doskonale wiecie, była zaangażowana w cały szereg różnych przedsięwzięć, nie tylko w sieci archiwów państwowych, ale również poza nią, więc bardzo proszę Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć pani dyrektor Anny Krochmal. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, w zasadzie to już chyba nie powinienem tego powtarzać na początku za każdym razem, ale to jakoś tak mi zawsze dobrze pasuje jako wstęp. Konarski Lectures, czyli ta inicjatywa, która powstała w 2022 roku jako projekt służący rozwojowi i promowaniu archiwistyki i cieszę się bardzo, że od tego czasu stała się, chyba już teraz mogę powiedzieć z całą otwartością, stałym punktem w kalendarzu ważnych, myślę, wydarzeń środowiska archiwalnego w Polsce. I wydaje mi się, że dzisiejsza frekwencja potwierdza to i że idea ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, za co od razu na wstępie bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, bo to dla Was tak naprawdę te wykłady są organizowane. Międzynarodowe wykłady archiwalne stanowią doskonałą platformę do prezentacji najnowszych badań oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych. Współpraca pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się archiwiści na całym świecie oraz na wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Mam nadzieję, że ta trzecia, dzisiejsza edycja
Konarski Lectures, wzorem poprzednich, pokaże nie tylko synergię między archiwistyką światową a naszymi krajowymi doświadczeniami, ale przede wszystkim będzie też inspiracją do podejmowania badań i do prowadzenia dyskursu naukowego. Wydarzenie to powinno być ze swojego założenia właśnie okazją do czerpania inspiracji z międzynarodowych praktyk i badań. Dzięki takim inicjatywom możemy budować mosty między różnymi, nazwałbym to nawet, kulturami archiwistycznymi, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i współpracy na globalną skalę. Dzisiaj mamy zaszczyt, nie tylko ja mam, my mamy zaszczyt, gościć jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie zarządzania dokumentacją, profesora Jeffreya Yeo. Co ważne, doświadczenie naszego gościa obejmuje zarówno praktykę archiwalną, jak i działalność naukową. Jeffrey Yeo w swojej długoletniej karierze był archiwistą, był konsultantem naukowym, był uczestnikiem licznych prac naukowo-badawczych. Jego działalność w projektach zarządzania dokumentacją w Gambii, Ganie, Botswanie i Ugandzie przysłużyła się przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla krajów rozwijających się w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Jego wkład w europejski projekt ETERM przyniósł z kolei zaprojektowanie kursu szkoleniowego w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną. A udział w projekcie LEADERS zaowocował narzędziami wspierającymi archiwistów w procesie opisywania i zarządzania dokumentacją. Obecnie Jeffrey Yeo jest pracownikiem naukowym University College London. Badania naukowe prowadzone przez Jeffreya pomagają zrozumieć, jak dokumenty są tworzone, klasyfikowane i zarządzane, co oczywiście ma fundamentalne znaczenie i przełożenie na efektywne zarządzanie informacją zarówno w administracji, jak i ogólnie i przechowywanie dokumentacji w kontekście rozwoju cyfrowego społeczeństw. Zainteresowanie zmianami uwarunkowującymi rosnącą liczbę danych elektronicznych przyniosło liczne publikacje naszego dzisiejszego prelegenta. Wśród najważniejszych, i nie wspominam tutaj o niezliczonych artykułach Jeffreya, chciałbym wymienić 3 rzeczy. I chyba to zrobię w kolejności chronologicznej, czyli Managing Records, a Handbook of Principles and Practice. To jest książka wydana w 2003 roku, czyli 20 lat minęło. Książka napisana wspólnie z dr Elizabeth Shepard, ale i do tej pory wykorzystywana jako podręcznik w programach edukacyjnych związanych z zarządzaniem dokumentacją. Jej praktyczne podejście i kompleksowe omówienie sprawiają, że jest to kluczowa pozycja dla teoretyków i dla praktyków archiwalnych. Tutaj też taka ciekawostka, książka nawet została przetłumaczona, jak dobrze pamiętam, na język japoński. Nie mogę nie wspomnieć tutaj o książce chyba najbardziej mimo wszystko znanej, czyli Records, Information and Data, Exploring the Role of Record Keeping in an Information Culture. To jest książka z 2018 roku. Natomiast dla mnie osobiście niezwykle inspirującą lekturą była ostatnia książka profesora, którą mam tutaj ze sobą. Zachęcam do czytania. Tym bardziej, że dzisiejszy wykład nie ma nic wspólnego z tym, co jest w tej książce. To jest książka pod tytułem Record Making and Record Keeping in Early Societies. Całkowicie naprawdę podejście, którego do tej pory w literaturze nie spotkałem. Więc naprawdę polecam uwadze Państwa również tę pozycję. Proszę Państwa, zapraszam zatem do uważnego wysłuchania dzisiejszego wykładu, a po przerwie lunchowej, którą mamy przewidzianą, zapraszam na drugą część. Myślę, że tą najważniejszą dla Państwa, czyli na tę część dotyczącą, związaną z zadawaniem pytań do naszego dzisiejszego gościa, do naszego dzisiejszego prelegenta. Dear Jeffrey, the floor is yours. Dziękuję bardzo.
Good afternoon, everyone. Dzień dobry wszystkim, I witam feel serdecznie. greatly honored Bardzo that to I've wielki been zaszczyt asked to dla give mnie, the że zostałem 2024 poproszony o to, Canal Lecture. aby dać It is a wykład w pleasure to be with 2024 you roku here i to in wielka Warsaw przyjemność today. dla mnie być z Państwem dzisiaj w Warszawie. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję organizatorom za zaproszenie tutaj. In my talk, W swoim wystąpieniu będę mówił o pewnych trendach i kierunkach, które obowiązują w tej chwili w archiwistyce i będą one też nawiązywały do wykładów, które miały miejsce 2 lata temu i rok temu. Będę się skupiał na podzieleniu się z Państwem myślami o sztucznej inteligencji i jej efektach na przyszłości, albo właściwie przyszłościach teoretyki i praktyki archiwistycznej. Pozwólcie, że zacznę od tego, że nie jestem informatykiem ani znawcą komputerów. Nie jestem ekspertem od sztucznej inteligencji ani jej systemów. Także nie będę starał się opisywać kompleksowych założeń metodologii, czy systemów, czy ich prób oceny. Ani też nie będę sugerował technik wdrożenia sztucznej inteligencji do archiwistyki. Zamiast tego będę się skupiał na takim szerszym obrazie i przedstawieniu tego, jak to, co dzieje się ze sztuczną inteligencją, jaki to ma związek z naszą praktyką i konceptami archiwistyki. Zadam kilka pytań o to, jakie zmiany, jeśli chodzi o zachowywanie i konserwację archiwów, może to wprowadzić i jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na codzienną pracę i użytkowników i archiwistów. Zastanowię się również, czy rozwój sztucznej inteligencji może mieć implikacje dla naszego teoretycznego zrozumienia, czym są archiwa, za co są uważane i w jaki sposób rozumiemy ich istnienie i afordancję. Myślę, że każdy z Państwa dzisiaj tu obecny zaobserwował, jak w ciągu ostatniego roku firmy takie jak Microsoft, Google, Apple czy Adobe zaczęły wdrażać rozwiązania AI w swoje systemy operacyjne, przeglądarki, wyszukiwarki, maile czy nawet czytniki plików PDF. Latem tego roku odkryłem, że Microsoft Copilot, oprogramowanie swoje właśnie sztucznej inteligencji, zainstalował się na moim komputerze bez pytania mnie o zdanie. I odkryłem, że nie jestem jedynym, na którego komputerze się to wydarzyło. W tej chwili wydaje się właściwie niemożliwe otwarcie jakiegokolwiek oprogramowania bez otrzymania powiadomienia czy zaproszenia do tego, aby wypróbować nowe narzędzie sztucznej inteligencji. Kolejnym trendem, który zaobserwowałem, jest to, że w dobrach konsumenckich elektronicznych bardzo często możemy przeczytać o nich, że są wspomagane przez sztuczną inteligencję. Komentatorzy zauważyli, że niektóre z tych oświadczeń należy traktować trochę z dystansem, ponieważ czasem producenci, chcąc zareklamować swoje produkty, przesadzają nieco, jeśli chodzi o ich możliwości związane ze sztuczną inteligencją, chcąc dodać zalet swoim produktom i sprawić, że będą postrzegane jako bardziej wyrafinowane. To jest nieco taki szary obszar, dlatego że nie ma takich surowych linii podziału między sztuczną inteligencją a bardziej tradycyjnymi metodami obliczeniowymi. Z drugiej strony jest dosyć jasne, że duże zmiany po prostu się dzieją, nie tylko w świecie technologii komputerowych.
Poza wdrażaniem sztucznej inteligencji do aplikacji, firmy oprogramowaniowe będą najprawdopodobniej kontynuować rozwój nowych aplikacji, które wykorzystują techniki sztucznej inteligencji. ChatGPT jest zapewne w tej chwili najlepszym znanym przykładem takiego działania, ale to jest tylko jeden z przykładów, które możemy zaobserwować. Wydaje się więc, że sztuczna inteligencja jest niejako wszechobecna. Mówiąc o tych tematach, jestem bardzo świadomy tego, że niektórzy z Państwa tutaj na widowni bardzo dużo wiedzą na temat świata sztucznej inteligencji, a niektórzy z Państwa być może wiedzą nieco mniej. I jestem przekonany, że niektórzy z Was to eksperci w sztucznej inteligencji, a przynajmniej zdarzyło się Państwu eksperymentować z narzędziami z tego obszaru. Z drugiej strony wiem, że są takie osoby, które starają się unikać na wszelkie sposoby sztucznej inteligencji. Biorąc to pod uwagę, muszę poprosić o wyrozumiałość tych z Państwa, którzy są ekspertami niejako w tej dziedzinie i pozwólcie proszę, że będę rozmawiał tutaj z perspektywy osób, które są troszkę mniej zaznajomione z tym tematem. Więc czym jest właściwie sztuczna inteligencja? Narodowy standardowy słownik amerykański IT definiuje sztuczną inteligencję jako możliwość narzędzia wykonywania funkcji, które normalnie są przypisywane ludzkiej inteligencji, tak jak podawanie powodów, nauka i samodoskonalenie. Jeśli chodzi o scenę międzynarodową, organizacja OECD zdefiniowała sztuczną inteligencję i jej systemy jako system oparty na maszynach, który jest w stanie tworzyć z tego, co dostaje i generuje to pewnego rodzaju przewidywania, treści, rekomendacje i decyzje. Rząd Wielkiej Brytanii zdefiniował sztuczną inteligencję bazując na dwóch charakterystykach: na autonomii i adaptacyjności. Adaptacyjność odnosi się do zdolności systemów do stosowania schematów i łączeń, które być może nie były przewidziane albo nie zostałyby przewidziane przez ludzkich programistów. Autonomia z kolei to zdolność do podejmowania decyzji bez wyraźnej intencji albo kontroli człowieka. Sztuczna inteligencja, jak wszyscy wiemy, jest uważana za coś, co może zaoferować przełomowe rozwiązania i możliwości. Mówi się o sztucznej inteligencji jako czymś, co poprawi kreatywność, innowacje, a także przyczyni się do wzrostu wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jeśli chodzi o przemysł, potencjalne używanie sztucznej inteligencji można zastosować w projektowaniu, marketingu czy sprzedaży. Jeśli chodzi o usługi publiczne, to można wykorzystać ją w pracy policji, pracy wymiaru sprawiedliwości, opieki społecznej, czy nawet zarządzaniu zasobami naturalnymi. Ma również sztuczna inteligencja rolę do odegrania w finansach, prawie, transporcie czy nawet rolnictwie. Już sztuczna inteligencja jest używana na wielu polach kulturowych, w sztuce, w muzyce czy w literaturze. Jeśli chodzi o świat naukowy czy sektor akademicki, jest używana do wspomagania nauczania, pisania grantów i analizy statystycznych i innych również rzeczy. Były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak twierdzi, że sztuczna inteligencja przyniesie nowe możliwości, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, pomoże nam rozwiązywać problemy, które wydawało nam się, że będą nie do rozwiązania wcześniej.
Ale nie zapominajmy, że istnieją też obawy związane z ryzykiem, które powstaje w związku z AI. Rząd Wielkiej Brytanii wydał artykuł w 2023 roku, w którym twierdzi, że może to powodować trudności w wyjaśnieniu logiki wyników działania tego systemu. A z drugiej strony autonomia może utrudnić niejako próby przypisania odpowiedzialności za akcje, za działanie tego systemu. Trzeba pamiętać, że jeżeli opinia publiczna nie będzie ufała temu systemowi, to nie będzie działało tak, jak powinno. I choć rządy na całym świecie są przekonane o tym, że AI przyniesie bardzo dużo korzyści, bardzo wiele osób jednocześnie wyraża swoje zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się sztucznej inteligencji. Rządy Wielkiej Brytanii, USA, Japonii czy Australii odpowiedziały na te niebezpieczeństwa, tworząc albo starając się stworzyć najlepsze praktyki i rekomendacje dla osób korzystających z systemów sztucznej inteligencji. Wielkie organizacje międzynarodowe, takie jak OECD czy UNESCO, czy też grupa G2, czyli największe gospodarki świata, starają się również rozpowszechnić najlepsze praktyki w tym zakresie. Eksperci skupieni na konkretnych sektorach czy instytucjach również działają w tym temacie. Ci z Państwa, którzy ostatnio mieli okazję zobaczyć w zeszłym miesiącu Międzynarodową Radę Archiwów i ich wystąpienie, wiedzą o tym, że kanadyjska Biblioteka Parlamentarna wydała nawet swego rodzaju wytyczne dla pracowników Parlamentu Kanady. Bardzo podobnie działają uniwersytety, które również publikują wskazówki dla studentów, którzy chcą używać narzędzi sztucznej inteligencji do pisania swoich prac. I w biuletynach akademickich pojawiają się rekomendacje dla autorów, którzy używają sztucznej inteligencji do badania, do robienia badań i pisania swoich artykułów. Nie brakuje więc wytycznych i zaleceń w tym zakresie i wydaje mi się wręcz, że jest aż tyle tych wytycznych, trudno jest wybrać właściwie, na których się skupić. Niektóre z tych wytycznych są skierowane wyłącznie do programistów czy sprzedawców systemów czy narzędzi sztucznej inteligencji, a inne z kolei są przeznaczone dla organizacji, pracowników organizacji, czy też innych osób indywidualnych, które po prostu chcą korzystać z takich narzędzi i systemów. Czasem są to nazywane regułami, czasem ramami, czasem wytycznymi, ale chodzi w nich o to, że dają zestaw bardzo dobrych rad. Natomiast trzeba pamiętać, że ich stosowanie jest uznaniowe i wysiłek, który jest wkładany, aby je tworzyć, nie bardzo jest odzwierciedlony w tym, jak są one stosowane albo czy są w ogóle skuteczne. Wielu komentatorów twierdzi, że najpełniejsza odpowiedź, jaka w tej chwili powstała w obliczu wyzwań związanych z sztuczną inteligencją, pochodzi od Unii Europejskiej. Inaczej niż inne odpowiedzi na całym świecie, odpowiedź Unii Europejskiej przybrała formę formalnej legislacji. I po bardzo burzliwych i rozległych negocjacjach przez wiele lat Unia Europejska czy zatwierdziła ustawę o sztucznej inteligencji. Ustawa weszła w życie w sierpniu 2024 roku, natomiast wdrożenie jej zapisów zacznie się dopiero w roku 2026.
Ponieważ jest to pierwszy na świecie i jedyny jak do tej pory ponadnarodowy wysiłek włożony w to, aby stworzyć jakieś ramy używania sztucznej inteligencji, wydaje się, że przyjrzenie się im może być ciekawym pomysłem. Ogólnie rzecz biorąc, ustawa próbuje sklasyfikować te działania sztucznej inteligencji pod względem poziomu ryzyka. I autorzy tej ustawy zaproponowali podzielenie tych ryzyk na 4 kategorie. Minimalne, tutaj widzą Państwo to minimalne ryzyko na slajdzie, na dole, potem określone ryzyko wysokie i potem ryzyko niedopuszczalne. Tak jak Państwo widzą, zostało to przedstawione w formie piramidy i założenie było takie, że każdy system sztucznej inteligencji da się przypisać jednej z 4 kategorii. Biorąc pod uwagę ten schemat, niedopuszczalne systemy AI to systemy, które mogą powodować niebezpieczeństwo do podstawowych praw człowieka, psychiczne albo fizyczne zagrożenia. Są to systemy, które używają technik manipulacyjnych i podświadomych. Są to systemy, które są nakierowane na grupy szczególnie narażone, czyli dzieci i osoby niepełnosprawne. I są to również systemy, które promują społeczne systemy punktowe, to znaczy systemy, które oceniają wiarygodność człowieka, patrząc na ich zachowania społeczne, a także to są systemy, które zawierają rozpoznawanie twarzy czy cech biometrycznych i one są rozmieszczane w przestrzeni publicznej. Z małymi wyjątkami wszystkie te systemy, które wymieniłem, są zabronione w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Systemy wysokiego ryzyka są tym, na czym skupiła się legislacja i tutaj skupiają się na polach, gdzie będą używane. Mówimy tu o edukacji, zatrudnieniu, prawa w zakresie opieki społecznej, praca policji czy praca administracja i wymiaru sprawiedliwości. Kiedy ustawa wejdzie w życie, systemy wysokiego ryzyka nie będą zabronione, ale będzie ciążył na nich obowiązek bardzo zachowania środków bezpieczeństwa i także dokumentacji tego, jak te systemy działają, a także oczywiście do osób, które zapewniają dostęp do tych systemów. Te środki bardzo wyraźnie mają być odpowiedzią na niepokoje, które wzbudza sztuczna inteligencja i są odpowiedzią na to, że te systemy sztucznej inteligencji są często niejasne, a także nieweryfikowalne. Także ta ustawa nakłada obowiązek rejestrowania działalności, a także prowadzenia dzienników aktywności, które da się potem prześledzić przez co najmniej 6 miesięcy. Dostarczyciele systemu wysokiego ryzyka będzie również od nich oczekiwane, aby dostarczali dokumentację, a także projekty, sposób tworzenia i zapewnienie jakości tych systemów. Kiedy przepisy europejskie zostały zaproponowane, to 3. kategoria tego systemu składała się z ograniczonym ryzykiem. Przewidywano, że te systemy również będą miały pewne wymagi, jeżeli chodzi o przejrzystość, natomiast te wymogi nie będą tak rygorystyczne i zamiar ich będzie, żeby użytkownicy mogli podejmować tak doinformowane decyzje, czy chcą dokonać pewnej interakcji z systemem, czy nie. I większość dyskusji na temat systemu w tej kategorii skupiały się nad tym, co często się nazywało deepfake i generative, czyli AGI i deepfake. AGI to są systemy, które służą do wytwarzania kontentu, treści, jak na przykład prace badawcze, prace literackie, artykuły lub odpowiedzi w czasie rzeczywistym w czatach podawane.
Content, który nie jest wygenerowany przez człowieka, kiedy w rzeczywistości tak naprawdę jest tworzony przez komputer. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję typu deepfake, to dotyczy takiego systemu, który manipuluje lub tworzy wizerunki, wideo, audio w taki sposób, które reprezentują wydarzenia, które nigdy się nie wydarzyły, lub żeby przedstawiać osoby robiące, mówiące rzeczy, których nigdy nie zrobiły lub nie powiedziały. Wykorzystanie takich systemów często wprowadzają w błąd, że użytkownicy mają wrażenie, że dokonują interakcji z jakąś osobą, gdy tak naprawdę tutaj interakcja jest sztuczną inteligencją, lub są przekonani, że treści są autentyczne, gdy w rzeczywistości nim nie są. Aby łagodzić te ryzyka, przepisy wprowadzone w 2024 wymagają, żeby interfejsy były zaprojektowane i wdrożone w taki sposób, które zapewniają, żeby użytkownicy mieli świadomość, że mają sytuację, gdzie stoją przed systemem sztucznej inteligencji. Niektóre rozwiązania są takie, że gdy deepfake jest stworzone, żeby wykonane jest dla celów artystycznych lub gdy sztuczna inteligencja jest wykorzystana, żeby wychwytywać przestępstwa. Ale generalnie ogólne podejście jest, żeby przeciwdziałać tutaj wprowadzenie w błąd poprzez wymaganie przejrzystości. Czwarta kategoria sztucznej inteligencji dotyczy tych, które w opinii ekspertów, którzy pracowali na projekt przepisów i legislacji, przedstawiają minimalne poziomy ryzyka. One dotyczą filtrów spamowych, większość inteligencji sztucznych, które są aktywowane przez gry komputerowe, a w miejscu pracy systemy, które wspierają generalnie takie podstawowe funkcje, jak na przykład zarządzanie magazynami czy poziomem zapasów. Większość tych, którzy przygotowali politykę działania w tym zakresie, zakładają, że te systemy wychodzą poza zakres przepisów Unii Europejskiej. Czyli pokrótce mówiąc, że cel tych przepisów to jest, żeby uzyskać pewną równowagę pomiędzy potrzebą łagodzenia ryzyka sztucznej inteligencji i życzenie, żeby zachęcać do wykorzystania sztucznej inteligencji jako zwiększenie produktywności i innowacji. Myślę, że podobne troski również dotyczą i będą podwalinami innych przepisów, które również będą wprowadzone gdziekolwiek na świecie. Niebawem po tym, jak te propozycje przepisów Unii Europejskiej zostały zaproponowane i przedstawione, okazało się, że są dyskusyjne. Szczególnie ci, którzy krytykowali, mówili, że te 4 kategorie ryzyka mało brały pod uwagę zwiększenia ilości generalnie systemów sztucznej inteligencji, które można by było wykorzystać w różnych, szerokich kontekstach. I w odpowiedzi na te troski pewne zasady zostały sporządzone i dodane na, wydaje mi się, dalszym etapie projektowania ustawy. W formie, w której ostatecznie zostało wprowadzone jako przepis, ustawa wymaga, żeby ci, którzy ogólne systemy dostarczali, utrzymali również wszechstronną dokumentację, jeżeli chodzi o metodologię szkolenia, architekturę systemów, te systemy badania, jak i również rozwiązań. Generalnie te systemy, które uznano jako wprowadzenie systemowe ryzyka, są poddane zakresowi dodatkowych zobowiązań i obowiązków przepisowych. Niezwłocznie natomiast większość przepisów europejskich w tym zakresie są kontrowersyjnych i w mediach, i w szerokiej debacie publicznej wiele pytań jest stawianych
w kwestii sztucznej inteligencji ogólnie, jak i również odpowiedzi legislatorów europejskich w tej kwestii. Wydaje się, że kategoryzuje podejście, poziomy ryzyka, czy proponowane kategorie wyłączają się wzajemnie, jak będą radzili sobie z sytuacjami z pogranicza, jak sztuczna inteligencja mogłaby być kontrolowana w sposób wystarczający, zgodnie z założeniami tych, którzy autorów przepisów i również czy dostosuje się do przyszłych systemów, które będą rozwijane w przyszłości i które nie będą dostosowane do obecnych paradoksów. Czy również odpowiednie założenia będą miały odniesienie do podejścia i w kierunku do sztucznej inteligencji, co powinien powodować głębokie zaniepokojenie, czy może powodować również wykorzystanie przez grupy terrorystyczne i przestępców, jeżeli chodzi o straty pracy w ramach grup pracowników, którzy są odpowiednio wykwalifikowani, czy przyjdziemy również decyzje w zakresie automatyzacji pracy i działań człowieka. Czy mechanizmy są również wystarczająco mocne? Czy wystarczy, że nawet systemy niskiego ryzyka również trzeba będzie blisko kontrolować i nadzorować w większym stopniu niż obecnie jest proponowane? To są wszystko bardzo ważne pytania dla przyszłości społeczeństwa ludzkiego i niewątpliwie wiele słyszymy na ten temat w kolejnych latach i miesiącach. Ale co istotne, to jest, że niewątpliwie te pytania nie będą jakby centrum mojego wykładu dzisiaj. Mój wykład głównie skupia się nad naszym obszarem działań i mój cel będzie, żebyście rozważyli Państwo, jak sztuczna inteligencja jest istotna dla archiwistów i dla świata archiwalnego. A ogólnie mówiąc, myślę, że są 3 aspekty sztucznej inteligencji, które szczególnie powinny znaleźć zainteresowanie. Pierwsze i aspekt, który wydaje się najciekawszy w ramach profesjonalistów, zawodowców w zakresie i archiwistyki, to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w naszą odpowiedź na znaczny wzrost ilości dokumentów, które teraz są generowane. Oczywiście wyzwania ilości nie jest czymś nowym, kiedy w zeszłym roku Laura Miller, archiwistka z Kanady, wspomniała, że nawet w 1927 roku dr Kazimierz Konarski mówił o tej masie archiwów i ilości dokumentacji, przed którym stoją archiwiści i to prawie wiek temu. Natomiast w świecie cyfrowym ilości i wolumeny danych przewyższają wszystko, co wcześniej archiwiści stykali się. I musimy znaleźć sposób, żeby znaleźć odpowiedni dostęp i archiwistów i archiwów na skali, która wcześniej nie spotykano. Zastanówmy się na przykład prezydenckie maile Stanów Zjednoczonych, prezydentów Stanów Zjednoczonych w 2022 było około 600 milionów takich maili Narodowych Archiwów w Stanach Zjednoczonych pokrywających okres przeszło 30 lat i mniej niż 0,1% z nich były dostępne dla szerokiej publiki. Rządy w innych państwach zdecydowanie wykorzystywali również e-maile i inne systemy przekazywania wiadomości na podobnym poziomie i niebawem instytucje archiwalne mogą stać przed wyzwaniem miliardów zapisów archiwalnych. Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby większości archiwistów, jak możemy przewidzieć i ocenić wolumen materiałów,
w takim aspekcie. Jeżeli zastanowimy się, czy powinniśmy zachować pewne zapisy, pewne archiwa, a z których nie i jak przechowywać, jak i również udostępniać je, jak będziemy utrzymywali ich możliwość wykorzystania, znalezienia, integralność tych archiwów i również zapewnienie odpowiedni stopień poufności. Nie będę starał się jakby przekazywać szczegółowe odpowiedzi na każde z tych pytań, ale chciałbym odnieść się do nich strategicznie i argumentować, że nie poradzimy sobie z ogromną ilością wolumenu dokumentacji, korzystając z tradycyjnych podejść. Skalowanie, nasze skalowanie i praktyki skalowania również nie będą opcją. Odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoimy, będą wymagały, żebyśmy spojrzeli na technikę rozwiązań komputerowych i informatyki i te techniki oczywiście będą włączały różne nowe pokolenia również narzędzi sztucznej inteligencji. Na obecną chwilę mało jest takich narzędzi, które zostały stworzone szczególnie dla profesji archiwistów, ale myślę, że w przyszłości możemy oczekiwać rozwoju w tym obszarze. Jak profesor Luciana Duranti zauważyła w 2022 roku podczas wizyty tutaj na Konarski Lecture, archiwiści raczej skupiają się na używaniu ogólnych narzędzi sztucznej inteligencji albo na narzędziach zaprojektowanych dla innych sektorów rynku. Narzędzia na przykład do rozpoznawania elektronicznego. To jest coś, co przyciągnęło naszą uwagę archiwistów. To są narzędzia, które głównie są używane w przypadku sporów sądowych. Pojawiają się oczekiwania, że mogą być niejako na nowo zaprojektowane, aby spełniać potrzeby na przykład innych osób, które stykają się z dokumentami swojej pracy. Narzędzia do automatycznego rozpoznawania również przyciągają nasze zainteresowanie. Software do rozpoznawania mowy i obrazów również jest tutaj ważny. I potencjalnie wartość dla nas również mają oprogramowanie do rozpoznawania pisma i mowy. I narzędzia tego rodzaju dają nam innowacyjne sposoby dostępu i doświadczania archiwów. I myślę, że zarówno badacze naukowi, jak i archiwiści będą coraz bardziej ich używać. Oczywiście będą pojawiały się wyzwania polegające na tym, że trzeba będzie nauczyć się obsługiwać te narzędzia. Dla wielu archiwistów konieczne będzie również dopasowanie się kulturowe niejako. Niektórzy z archiwistów, których znam, już nie do końca zgadzają się z powierzaniem komputerom zadań, które bardzo długo były wiązane z oceną człowieka. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o odzyskiwanie, streszczanie, ekstrakcję metadaty czy produkowanie wniosków, pewnie niedługo będzie już akceptowane, a być może przez niektórych będzie nawet przywitane z wielką radością, szczególnie przez tych, którzy zmagają się z taką ilością pracy, która jest nie do przerobienia. Ale inne potencjalne zastosowania sztucznej inteligencji w świecie archiwów wydają się być może dużo bardziej problematyczne. Szczególnie niepokój jest wyrażany, jeśli chodzi o narzędzia sztucznej inteligencji, które mają identyfikować wrażliwe lub ufne informacje i pliki w archiwach cyfrowych. Wiele osób twierdzi, że nie można tym narzędziom jeszcze ufać. Podobne niepokoje dotyczą oceny i automatyzacji oceny.
rzeczy w archiwach. Interesariusze mogą nie być chętni, żeby powierzać tę decyzję znowu maszynom albo algorytmom. Niektórzy archiwiści twierdzą, że jeśli chodzi o zasoby cyfrowe, nie używanie sztucznej inteligencji oznacza nie pójście z duchem czasu. Inni archiwiści twierdzą, że oczywiście trzeba stosować sztuczną inteligencję, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o skasowanie, niszczenie, czy też decyzje takie bardzo duże dotyczące archiwów, tych decyzji nie wolno powierzać wyłącznie komputerom. W 2023 roku, przepraszam, w 2023 roku niepokój również odniósł się do tych niepokojów specjalista do zarządzania dokumentacją James Laplin. W systemach dokumentacji powiedział tak, w systemach dokumentacji można wyróżnić zastosowania sztucznej inteligencji o niskim i wysokim stopniu ryzyka. Zastosowanie o niskim stopniu ryzyka obejmuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do klasyfikowania lub personalizacji wyników wyszukiwania, proponowania rekomendacji, wizualizacji treści oraz ekstrakcji ich części. To są wszystko przydatne sposoby sprawiania, że dokumentacja będzie bardziej zdatna do wykorzystania. Jednakże osądy modeli maszynowych wykorzystywane jako podstawa działań, które zmieniają zasady przechowywania lub dostępu do dokumentów, to już decyzja o wysokim stopniu ryzyka. Jeśli bowiem organizacja usuwa dokument, to dokument nie jest już dostępny. Natomiast jeśli jakaś osoba lub grupa zostanie błędnie dopuszczona do jakiegoś dokumentu, późniejsze cofnięcie tego dostępu może okazać się niewystarczające, by zapobiec szkodom. Myślę, że rozróżnienie, o którym wspomniał James Lapin, można bardzo jasno porównać z kategoryzacją ryzyk, które zostało zastosowane we wspomnianej unijnej ustawie. On również wspominał o wysokim ryzyku i to samo pojawiło się w ustawie unijnej. I jego zaniepokojenie używania sztucznej inteligencji właśnie do zarządzania dokumentami i archiwami tego typu odbija się również w ustawie unijnej. W obydwu przypadkach obie strony widzą tutaj konieczność zastosowania zabezpieczeń i innych zapobieganiu ryzykom. I nie da się nie zauważyć, że sztuczna inteligencja czy inne narzędzia do automatyzowania działania należy stosować jedynie jako dodatek do działalności człowieka, do procesów wykonywanych przez ludzi. Jeśli chodzi o przechowywanie w erze bardzo szybkiego rozwoju technologicznego, zaowocowały innymi kontrowersjami w naszym świecie zawodowym. Niektórzy archiwiści twierdzą, że pojawiające się techniki analityczne dla tak zwanego big data wymagają tego, aby bezwzględne zasady oceny i niszczenia zostały porzucone. I należy teraz skupić się na wielkich ilościach dokumentów i ich analizie. Inni twierdzą, że jeśli chodzi o ochronę danych osobowych czy prywatności, to stoi w sprzeczności z tym, co jest proponowane przez niektórych zwolenników sztucznej inteligencji. Niektórzy wspominają o wpływie środowiskowym wielkoskalowych przechowywań cyfrowych dokumentów i dlatego proponują systematyczne niszczenie rejestrów. Jeszcze inni twierdzą, że musimy zmniejszyć taki wpływ po to, aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z dokumentów, które zostaną zachowane. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że ocena i próba wyboru, co zachować, a co nie, zawsze miało wady. I
właściwie w świecie cyfrowym możemy dostać pewną pomoc, jeśli chodzi o te wybory. Nie możemy zachować wszystkiego, ale jeżeli znajdziemy metody, które mają sens ekologiczny również, nowe technologie pozwolą nam działać na rzecz przyszłych pokoleń w taki sposób, aby dało się zachować więcej rejestrów, więcej dokumentów niż to do tej pory się działo. Możemy również założyć, że nowe technologie dostarczą innowacyjne metody dostępu, a także rozumienia rejestrów czy archiwów w wielkich zbiorach, których rozmiar czy skala byłaby właściwie inaczej nie do wyobrażenia. Pierwsza, najważniejsza rola sztucznej inteligencji nie będzie i nie powinna polegać na wybieraniu dokumentów do zniszczenia. Raczej powinniśmy skupić się na sztucznej inteligencji jako na ułatwianiu i zarządzania nam olbrzymimi rejestrami dokumentów. Chociaż przedstawiciele naszego środowiska mają rozbieżne opinie na temat sztucznej inteligencji, myślę, że generalnie panuje zgoda do tego, że musimy zająć się tym tematem i to bardzo pilnie. Wydaje mi się również, że coraz częściej słychać konsensus dotyczący tego, że biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi się mierzymy, nie możemy polegać wyłącznie na tradycyjnych, starych metodach. W czasach powszechnej cyfryzacji nie będziemy w stanie pozyskać, zarządzać i udostępniać archiwów, o ile nie zastosujemy do tego również rozwiązań technologicznych. Także przechodząc od praktyk pracowniczych i instytucji, drugim aspektem sztucznej inteligencji, który ma moim zdaniem ważne konsekwencje dla naszego zawodu, to użycie sztucznej inteligencji w coraz większym zakresie kontekstów, czy to personalnych, czy organizacyjnych. Jestem pewna, że wielu z Państwa zauważyło, że coraz częściej w oprogramowaniach pojawiają się tak zwani asystenci sztucznej inteligencji, AI assistants. Ta fraza ma sprawić, że wzbudzi w nas zaufanie. Te aplikacje mają nam pomóc, te zastosowania mają nam pomóc w tym, co robimy, ale nie są absolutnie po to, aby uzurpować naszą rolę i robić wszystko w naszym imieniu. Jednak w rzeczywistości użytkownicy starający się poradzić sobie z zaległą pracą dosyć często delegują całe zadania właśnie do rzeczonych asystentów sztucznej inteligencji. Jest również coraz większa liczba specjalistycznych aplikacji, które nie twierdzą, że chcą nam pomóc, być naszym asystentem, ale generalnie oferują dosyć otwarcie załatwienie za człowieka właściwie każdego rodzaju zadania. Tego typu narzędzia będą bardzo zmieniać sposoby, w jaki dokumentacje są tworzone, czy to w miejscu pracy, czy poza nim. Tutaj jest wiele przykładów, ale pozwólcie, że wspomnę tylko o kilku. Narzędzia sztucznej inteligencji są w tej chwili używane do tworzenia protokołów spotkań online. I tutaj właściwie sprawdzenie takiego protokołu przez człowieka jest zupełnie opcjonalne. Nieco bardziej kontrowersyjne są działania w obszarze zatrudnienia, ponieważ sztuczna inteligencja nie tylko jest używana do wstępnego odsiewu tak zwanego CV, ale roboty są również zatrudniane do prowadzenia całych rozmów kwalifikacyjnych i to dzieje się między innymi w Szwecji. Jedna ze szkół w Londynie stworzyła kurs, w którym nie uczestniczą żadni nauczyciele ludzie. Praca studentów i ich zdolności są oceniane w całości przez narzędzia
sztucznej inteligencji. Ci z Państwa, którzy przysłuchiwali się debatom o tak zwanym blockchainie, zapewne słyszeli o tak zwanych inteligentnych kontraktach. To są takie kontrakty, które były tworzone bez żadnego udziału, żadnej interwencji człowieka i są wdrażane przy rosnącej sile sztucznej inteligencji. Systemy sztucznej inteligencji mają możliwość również, żeby dokumentacja była utworzona bez większego wysiłku. Tam, gdzie wcześniej przygotowanie dokumentacji było uznane jako trudne lub wyzwaniem. Również rozszerzenie sztucznej inteligencji wprowadza nowe konteksty, gdzie właśnie archiwa mogły być stworzone i utrzymane. Jeżeli chodzi o czynniki zautomatyzowane w urządzeniach smart, mądrych urządzeniach, jest jednym z takich najbardziej oczywistych. Wszystkie te kwestie związane z rozwojem wpłynie na przyszłość dokumentacji i również kontekst, w którym zostanie utworzona i generowana. Ta dokumentacja będzie musiała być zarządzana i przynajmniej część będzie również wymagała pewnego przechowywania. Więc te zmiany będą miały głęboki wpływ na zmiany tych materiałów, które archiwiści otrzymują w przyszłości i w sposób, jak te materiały będą interpretowane, jak i również wykorzystywane. Trzeci aspekt rozwoju sztucznej inteligencji, który jest lub powinno znaleźć duże zainteresowanie wśród archiwistów, odnosi się bezpośrednio do zabezpieczeń, do których odnosi się ustawa i przepisy europejskie. Jak wspomnieli Państwo, gdy mówiłem o tym ustawodawstwie wcześniej, powiedziałem o wymogach dla kwestii projektowania, jak i również wykorzystywania systemów wysokiego ryzyka sztucznej inteligencji, aby były w pełni udokumentowane. I wydaje mi się, że bezpieczne i dokładne dokumentacja systemów wysokiego ryzyka będą krytyczne w przyszłych latach. I wydaje mi się, że również będzie kluczowa rola dla naszego zawodu, żeby zapewnić, że dokumentacja tego rodzaju jest maksymalnie poprawna i wyczerpująca, że jest odpowiednio przechowywana i że jest zachowana tak długo, jak to jest wymagane. Ustawodawcy europejscy oczywiście nie pominęli te kwestie. Przepisy odnoszą się do kwestii związanych z przechowywaniem danych, jak i również w interesie możliwości identyfikowalności, jak i również utrzymanie przynajmniej przez okres 6 miesięcy. Wydaje mi się, że wielu archiwistów będzie argumentowało, że dokumentacja wysokiego ryzyka systemów powinny być przechowywane przez dłuższy okres czasu i przynajmniej część powinna być przechowywana na czas nieokreślony. Poza nasze troski i obawy związane z przechowywaniem, to jest jeszcze kwestia aspektu przepisów, dalszych rozwojów tych przepisów, które przyciągną również zainteresowanie archiwistów. Wspomniałem, że ustawodawcy pierwotnie zaproponowali, żeby kategoryzować inteligencję deepfake jako ograniczone ryzyko, limited risk. Natomiast wyobrażam sobie, że nie jestem jedyną osobą tutaj, która uważałaby, że to jest zaskakujące. Może cytuję Dan Cooper z amerykańskiego firmy Covington i Burling. Deepfake, sztuczna inteligencja deepfake, ci prawnicy twierdzą, pokazuje osoby fizyczne, które robią coś lub mówią coś, rzeczy, których wcześniej nie wykonywali, nie mówili i przedstawiany jest sposób, jakby to było autentyczne. Koniec cytatu. Więc w tradycyjnym języku archiwistów deepfake to są tak naprawdę podróby. To jest, przedstawiają coś, co nie jest prawdziwe
I ci, którzy nie będą wyczuleni na to, mogą być wprowadzeni w błąd lub oszukani. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego oszustwa, nie należy traktować lekko. Nie każdy deepfake jest stworzony w takim celu, natomiast technologia deepfake niewątpliwie wprowadzają wiele możliwości rozwoju w tym kierunku. Ci z Państwa, którzy czytają media międzynarodowe, zapewne widzieliście niektóre te wizerunki deepfake, które zostały utworzone w związku z wyborami w 2024 roku, wyborami na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiele tych wizerunków wydają się jakby prawdziwe i taki zwykły odbiorca może uznać je jako prawdziwe. A widać, że wszystkie zostały stworzone z nikczemnym założeniu, żeby manipulować wyniki wyborów poprzez wpływanie na percepcję wyborców co do kandydatów. Z perspektywy archiwisty, tutaj te oszustwa tego rodzaju mają pewne ograniczone niedoszacowanie tych ryzyk i zagrożeń, które mogą się pojawić, jeżeli by dotarły i wdarły się do archiwów. Jeżeli dzisiaj tak łatwo wprowadzić w błąd odbiorców zwykłych, to tym bardziej badacze historii w przyszłości również mogą być wprowadzeni w błąd. Przepisy europejskie wprowadzają bardziej ostre przepisy, jeżeli chodzi o kwestie związane z deepfake, niż te, które pojawiły się w wcześniejszych projektach tej ustawy. Natomiast jeżeli archiwiści naprawdę będą obawiali się od możliwości zaufania tym dokumentom, jak i również przyszłościowego odzwierciedlenia prawdziwości tych dokumentów, to jest istotne. Więc ostateczne pytanie, do którego chciałbym się odnieść dzisiaj, to jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na nasze myślenie zawodowe? Czy zobowiąże nas do tego, żebyśmy przemyśleli nasze teoretyczne rozumienie, jak i również koncepcyjne rozumienie archiwistyki? Niektórzy sugerowali ostatnio, że wzrost sztucznej inteligencji może będzie wymagało od nas, żebyśmy zastanawiali się, jakie są podstawowe podwaliny i zasady archiwistyki. I inne na podstawowym poziomie mogą nas doprowadzić do przemyśleń naszych zasad, co to właściwie mogą i są archiwa i zapisy. To są bardzo ciekawe sugestie, ale wydaje mi się, że tutaj należy wprowadzić pewną ostrożność. Kwestionowanie koncepcji byłych pokoleń archiwistów oczywiście zaczęło się o wiele wcześniej, zanim narzędzia sztucznej inteligencji były ogólnodostępne. W 1990 latach niektórzy komentatorzy twierdzili, że chcą wyjść poza ogólne archiwa i zaczęli patrzeć na możliwe bardziej elastycznych sposobów, żeby odnieść się do kontekstów archiwistycznych. Przez wiele dekad ten zawód zrozumiał, że nie żaden konkretny sposób sekwencjonowania może odnieść się do relacjonowania pomiędzy i relacji pomiędzy czynników indywidualnych, jak i również różnorodne zastosowanie. Sztuczna inteligencja powoduje, że to nowe zrozumienie jest wprowadzane do praktyki. Wzbogaca również nasze możliwości, żeby przeorganizować, agregować składniki i archiwów, aby dostosować się do różnych interesariuszy. Poza pojedynczego tak zwane porządku pierwotnego mogą być różne, jednocześnie wprowadzone symultanicznie. Kontekst i pochodzenie pozostają jako krytyczne, natomiast
Sztuczna inteligencja można przewidzieć, że ułatwi kontekstu archiwalnego w sposób wspierający, który nie polega na porządku fizycznym. Natomiast jeżeli narzędzia sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do tego praktycznego poziomu, ta rewolucja sztucznej inteligencji nie przyczyniła się do podstawowych, podwalinowych zrozumień, które wynikały z środowiska intelektualnego, które odnosiło się do postmodernistycznych podejść i modeli, jak i również rozwojów technologii. Wydaje mi się, że możemy dojść do ogólnego wniosku w odniesieniu do tych deepfake, o których wspomniałem wcześniej. Archiwiści muszą być świadomi, jakie potencjalne zagrożenia przynosi sztuczna inteligencja. Tworzy sztuczne wizerunki, sztuczne dokumenty, łatwe do utworzenia, a trudne do detekcji. Konsekwencją tego może być taka, że będą również oczywiście w większej liczbie tworzone. Musimy wystosować praktyczne metody kategoryzowania tych fałszywych dokumentów i aby w przyszłości mocno technologicznej być może będziemy musieli wykorzystać sztuczną inteligencję i narzędzia detekcji, odkrywania, żeby móc wychwycić te fałszerstwa. Na poziomie konceptualnym i koncepcyjnym zrozumienie tego, jak na przykład autentyczność i stopień zaufania w to, w tym, co mamy przed sobą. Te kwestie, które pojawiają się z deepfake, nie różnią się od innych źródeł również fałszywych dokumentów, które były udostępniane czy wprowadzane. Różne interpretacje i wzrost inteligencji, sztucznej inteligencji nie wymaga jakby nowego rozumienia, tylko po prostu daje odnowione podkreślenie istoty tego i tego rozumienia, które już posiadamy w tym zakresie. Również wiele można powiedzieć na temat nasze rozumienie archiwów samych sobie. Sztuczna inteligencja oferuje nowe sposoby tworzenia, utrzymania i wykorzystania archiwów. Również wydaje się, że może przyczynić się do ułatwienia utworzenia, jak i również przechowywania szerokich materiałów archiwalnych niż to, co mieliśmy możliwość w przeszłości. Te zmiany zdecydowanie będą miały ważne konsekwencje w naszej pracy zawodowej. Ale nie jestem do końca przekonany, że sztuczna inteligencja będzie wymagała, żebyśmy wymyślali na nowo, koncepcyjnie, jak to będzie wyglądało. Nawet w erze sztucznej inteligencji archiwa będą reprezentowały i wynikały z działań i z wydarzeń, które dzieją się na świecie, ich pochodzenie i ich kontekstowe relacje będą musiały być zachowywane zgodnie z ich strukturą i treściami. Nadal będą wypełniały ważne role w społeczeństwie, ponieważ nadal będzie popyt i potrzeba na informacje, na dokumenty, aby można było wspierać również, jak i również przyczynić się pamięci, które oferują. I staną się potencjalnymi źródłami, oczywiście pozostaną potencjalnymi źródłami kontrowersji, ponieważ mogą być oczywiście wykorzystane jako narzędzia władzy i również mogą wprowadzać pewne kwestie związane z wiedzą i koncepcje archiwów są oczywiście bardzo zróżnicowane i założenia, czym są archiwa i jak funkcjonują, będą nadal ewoluować. Nowe koncepcje zapewne będą pojawiały się w kolejnych latach wewnątrz i zewnątrz społeczności archiwistów i archiwistyki. Niektóre te nowe koncepcje prawdopodobnie wpłynie sztuczna inteligencja na te
obszary i wątpię, żeby sztuczna inteligencja będzie głównym skupieniem czy napędem tego. I więc jest to na poziomie praktycznym, a nie koncepcyjnym, gdzie zmiany będą doświadczane najintensywniej. I to jest praktyczne właśnie i nasza reakcja na sztuczną inteligencję z tego poziomu praktycznego powinna być ujęta. Powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób możemy wychwycić odpowiednią dokumentację sztucznej inteligencji i źródeł sztucznej inteligencji. Musimy zobaczyć, w jaki sposób możemy zarządzać to, co wychwycimy, na przykład wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, żeby zarządzać to, co inne narzędzia sztucznej inteligencji generują. I musimy pamiętać, że nie tylko potrzebujemy narzędzia wyszukiwania, ale również narzędzia przechowywania i narzędzia, które przekazują jakby zakres agregacji i przegląd agregacji i poszczególne powiązania pomiędzy nimi. Również w pełni nie rozumiemy, jakie są kulturowe i emocjonalne reakcje, jakie zostaną wywołane dzięki tym narzędziom. Możemy oczekiwać natomiast, jeżeli możemy być pewni i mieć zaufanie w te technologie, to te technologie przezwyciężą te trudności związane z przechowywaniem cyfrowych dokumentacji na szeroką skalę. Metody obliczeniowe pozwolą nam na to, żeby mieć dostęp do dużych cyfrowych archiwów poprzez ułatwienie zadań, które zwykle byłyby trudne i nie do pokonania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wspaniały wykład. Pana wnioski dotyczące tego, jak sztuczna inteligencja przemienia naszą archiwizację, nasz obszar, naprawdę skłaniają do myślenia. Może zmienić dotychczasowe rozumienie tego, czym są archiwa i jaką pełnią rolę? Czy skutkować to będzie określeniem na nowo podstawowych obowiązków spoczywających na archiwistach? Czy wreszcie doprowadzi do przewartościowania dotychczasowych koncepcji archiwalnych? To zaledwie kilka pytań, które w moim odczuciu szczególnie rezonowały podczas dzisiejszego wykładu i które należałoby podjąć po przerwie. Mamy bowiem godzinę 13:15, a to oznacza początek przerwy obiadowej zaplanowanej na 30 minut. Do zobaczenia o godzinie 13:45. Powtórzę, widzimy się ponownie o godzinie 13:45. Dziękuję bardzo. Teraz, Szanowni Państwo, będziemy kontynuować tę dyskusję, natomiast w zdecydowanie szerszym kręgu. Osoby mające pytania do naszego dzisiejszego prelegenta uprzejmie proszę o zgłaszanie się poprzez podniesienie ręki. Każdemu z Państwa przekażemy mikrofon. Jako że każda rozmowa służy także bliższemu poznaniu, uprzejmie proszę o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem oraz wskazanie instytucji, którą Państwo reprezentują. Pytania można zadawać zarówno w języku angielskim, jak też w języku polskim, w zależności od Państwa preferencji. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do bezpośredniej rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Proszę pamiętać, że każde pytanie jest cenne i może prowadzić do interesujących wniosków oraz inspirujących odpowiedzi. Zachęcam do aktywnego udziału w dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami. Tyle z mojej strony i czekam na pierwszy głos z sali. Dzień dobry, Zbigniew Gruszecki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i miałbym do Pana 3 pytania. Pierwsze, czy słyszał Pan o czymś takim jak agenci AI, czyli aplikacje zdolne do automatycznego lub częściowo automatycznego wykonywania złożonych zadań? A jeśli tak, to czy zastanawiał się Pan o możliwościach ich wykorzystania w archiwach? Drugie pytanie, czy według Pana olbrzymia ilość wytycznych
co do korzystania ze sztucznej inteligencji nie doprowadzi do znacznego spowolnienia rozwoju tej technologii w Unii Europejskiej w stosunku do innych krajów świata? I czy nie dojdzie tu do podobnej sytuacji, jaka miała miejsce w Anglii w przypadku omnibusów parowych? Chodzi dokładniej o ustawę czerwonej flagi, na skutek której praktycznie cały rozwój przemysłu została zabita. I ostatnie pytanie, ile według Pana powinno upłynąć czasu od odkrycia nowego zastosowania AI do jego wprowadzenia do użytku dla archiwistów i ile według Pana powinno poświęcić się czasu na faktyczne przebadanie takowych systemów? Dziękuję. Dziękujemy. Okay, I think the microphone is working. Myślę, że Good? mikrofon Excellent. działa, Right. tak, Thank mam you for rację. your three questions Dziękuję there. I za will try to remember 3 all three of pytania. them, but being Postaram asked three się questions at once pamiętać o isn't nich, always the ale easiest thing for nie the jest fourth to speaker to have to contend with. najłatwiejsza Okay, rzecz. so the Pamiętanie first aż o 3 question pytaniach, ale related to zacznijmy a od pierwszego. particular new form of W pierwszym pytaniu artificial pytał Pan intelligence, o which nową I am formę vaguely sztucznej aware of, but I have inteligencji, not given a agentów great deal of AI. thought to Nie specifically. zastanawiałam się nad I'm tym not sure akurat I'm able to aspektem say anything sztucznej about inteligencji za bardzo, in detail więc about wydaje mi się, że nie jestem w stanie udzielić bardzo szczegółowej use of odpowiedzi, particular, jeśli chodzi o I don't know, zastosowanie variants, tych if you like, or new versions, wariantów, or nazwijmy new to, czy forms of nowych artificial wersji intelligence. sztucznej New forms, it seems to me, inteligencji. are coming along Może all the nowe time. wersje And as to jest dobre someone who is określenie, not a ponieważ specialist in nowe computer wersje science sztucznej in any sense inteligencji, of the word, sztucznej I don't inteligencji find pojawiają it się entirely właściwie easy non-stop. always to keep up I with all ja, the ponieważ nie jestem technological specjalistą w tej developments, but it materii, clearly też is nie zawsze important for nadążam those nad of tym, us co who się are dzieje w tym working, obszarze, ale at the coalface natomiast of, ci z Państwa, ci z nas, którzy pracują w instytucjach archiwalnych, dla nas ważne jest, aby mieć świadomość tych nowych technologii i te technologie, które mamy dzisiaj, właściwie będą zastąpione nową technologią na pewno w nadchodzących latach i myślę, że też, że tempo zmian będzie jeszcze szybsze niż jest w tej chwili. Także nawet przez chwilę nie umniejszałbym wysiłku, który będzie potrzebny po to, aby nadążać tak naprawdę za tą bestią, jaką są nowe technologie na naszym polu pracy. I jeśli chodzi o rozwój technologii w ogóle, wydaje mi się, że to szybkie tempo będzie obecne, tak jak jest obecne już od wielu lat, także nie patrzmy na to z przymrużeniem oka, tylko podchodźmy do tego poważnie i ja bym tak na pewno zrobił. Jeśli chodzi o drugie pytanie, wydaje mi się, że było związane z wytycznymi jako czynnikiem spowalniającym. Tak. I wiem, że Pan wspomniał o słynnych czerwonych flagach, więc może rozwinę, co to było. Legislatorzy w Wielkiej Brytanii w połowie XIX wieku zorientowali się, że jest taki nowy wynalazek jak automobil. Uznali to za urządzenie bardzo niebezpieczne i ustawa zakładała, że przed każdym automobilem, przed każdym samochodem musi iść ktoś z czerwoną flagą, który będzie ostrzegał inne osoby, innych uczestników ruchu o tym, że za tą osobą jedzie pojazd. I wydaje mi się, że ta osoba z czerwoną flagą miała również służyć spowolnieniu prędkości automobilu. I z punktu widzenia tych, którzy chcieliby iść do przodu, jeśli chodzi o obszar innowacji ze sztuczną inteligencją, to oczywiście może być tak, że zabezpieczenia i wskazówki ze strony Unii Europejskiej będą spowalniającym czynnikiem dla rozwoju AI. I im bardziej właściwie legislatorzy będą starali się wprowadzić kontrolować rozwój sztucznej inteligencji, tym ciężej oczywiście będzie rozwojowi technologicznemu przyspieszyć.
I myślę, że są osoby, które liczą na tę prędkość, a z drugiej strony, po drugiej stronie, na drugim końcu spektrum, na pewno są osoby, które uważają, że kontrole nie są odpowiednio ostre. Jeżeli jest ktoś entuzjastą technologii, jeżeli ktoś wierzy, że technologia to panaceum na wszystkie problemy świata i taka osoba zapewne jest zwolennikiem zero kontroli, zero granic i tak dalej. Jeżeli z kolei ktoś jest prawnikiem, myślę, że może przyjmować kompletnie inny punkt widzenia. Może być za ograniczeniem ryzyka, za ograniczeniem wolności niejako w tym obszarze. Ja stoję na stanowisku, że należy znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tymi ekstremami z jednej czy drugiej strony. I oczywiście ten środek też leży w różnym punkcie tej linii. Niektórzy z Was są bardziej entuzjastyczni, jeśli chodzi o AI, niektórzy nieco bardziej sceptyczni. Także tutaj na pewno też jest pewna rozbieżność, ale mam nadzieję, że większość z nas zgodzi się, że między tymi dwoma sytuacjami ekstremalnymi da się znaleźć jakiś złoty środek. I trzecie pytanie, z tego co pamiętam, dotyczyło z takiej skali czasowej. Tu musiałbym mieć szklaną kulę. No niestety nie posiadam jej, więc myślę, że tutaj natykamy się na pewną trudność, dlatego że im dłużej archiwistom zajmuje zapoznanie się z tymi sprawami sztucznej inteligencji, tym trudniej będzie im tak naprawdę wyprzedzić niejako te nowe rozwiązania. A tymczasem na pewno będziemy niejako podążać za sztuczną inteligencją, a nie przed nią. Dlatego, że pewnie pojawią się umiejętności, których nie będziemy w stanie opanować wystarczająco szybko. Dla niektórych te dostosowania kulturowe, o których wspomniałem w swoim przemówieniu, też będą problemem. Niektórzy z kolei będą się dostosowywać szybciej niż inni, ale myślę, że nie pomylę się, mówiąc, że nasz zawód nie może się poszczycić, powiedzmy, nazwijmy to, nadążaniem za duchem czasu, jeśli chodzi o właśnie nadążanie za nowymi rozwiązaniami. My raczej trzymamy dystans, jeśli chodzi, my jako archiwiści. Także powiedziałbym, że to jest sprawa, której nie możemy przyglądać się z boku, tylko musimy w niej uczestniczyć i musimy uczestniczyć w niej bardzo aktywnie i to już od teraz, dlatego że zmiany, jeśli chodzi o środowisko technologiczne, będą się działy tak, jak się dzieją. To nie jest jakaś zapowiedź przeszłości, to jest coś, co dzieje się już dzisiaj i musimy na to odpowiedzieć również dzisiaj, tak jak inni. Dziękuję bardzo za interesujące pytania i wyczerpujące odpowiedzi. Czekam na kolejne zgłoszenia z sali. Michał Szpak, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ja mam do Pana dwa pytania. Jedno takie nawiązujące do tego, o czym kolega pytał i o czym Pan opowiadał przed sekundą, czyli użycie sztucznej inteligencji w archiwach. Jest to definitywnie proces, który nie da się tego uniknąć i na pewno ta technologia pojawi się w tej pracy codziennej w archiwum. I moje pytanie brzmi, czy takie nagłe pojawienie się dosyć ważnej i dosyć mocnej takiego mocnego przedmiotu, takie narzędzia w pracy, czy będzie to proces wprowadzania sztucznej inteligencji, czy to będzie proces, który będzie gwałtowny i może doprowadzić do bardzo różnych spontanicznych rezultatów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy może będzie to proces bardziej spokojny,
który ludzie po prostu przyjmą naturalnie, po prostu jakby to była ewolucja pracy. I moje drugie pytanie, wspominał Pan, że komputeryzacja powinna jedynie wspomagać ludzi w pracy, być jedynie narzędziem, a nie rezultatem. Czy jednak nie uważa Pan, że pojawienie się sztucznej inteligencji, która będzie wykonywać dużą część pracy, może doprowadzić do takiej pokusy dla archiwistów, żeby stopniowo oddawać tej komputeryzacji coraz większe uprawnienia, coraz więcej pracy jej dawać, aż w końcu całkowicie ta sztuczna inteligencja przejmie obowiązki archiwistów i kompletnie zastąpi ludzi w wykonywaniu swoich obowiązków. Dziękuję. Okay, thank you very much for those two questions. Again, I will endeavour to Dziękuję bear the bardzo za te second dwa question in mind pytania. while I Będę respond to the pamiętał first. o drugiej, odpowiadając na I think pierwsze. my answer to the Myślę, first że question moja is probably odpowiedź na fairly pierwsze brief because pytanie in jest some ways we're względnie covering proste, ponieważ tak naprawdę mówimy o jednym your colleague obszarze. from Wydaje się, że pana kolega z Krakowa właśnie zadał mi podobne pytanie odnośnie harmonogramy czasowe, czy czasokresy. Myślę, że w takim idealnym świecie byśmy bardzo szybko do przodu parli z tym, ponieważ rozwój obecnych czasów rozwija się wszystko bardzo szybko, dynamicznie i trzeba reagować na to. Natomiast jest wiele czynników, które niewątpliwie myślę, że opóźni naszą reakcję i jedną z oczywistych to jest, że ale jestem oczywiście otwarty na to, jeżeli macie inną opinię i proszę ją zgłosić. Większość naszego zawodu nadal nie czuje się wystarczająco, powiedzmy, komfortowo z tymi technologicznymi rozwiązaniami, żeby szybko w tym kierunku się rozwijać. Szczególnie osoby mojego pokolenia, dla których te sprawy może są mniej naturalne niż na przykład osoby, tak jak widzę, z waszego pokolenia tutaj na widowni. Także nie możemy natomiast przedłużać za bardzo, ponieważ jeżeli tak będzie, to możemy w tarapaty wpaść. Drugie pytanie odnośnie, czy może pan przypomnieć jeszcze raz to drugie pytanie? Może będzie łatwiej. Jeszcze raz przypomnieć mi proszę drugie pytanie. Oczywiście, jest to oczywiście to, że komputeryzacja i wprowadzanie sztucznej inteligencji doprowadza do pokusy, żeby oddawać jej coraz większe obowiązki, aż w końcu ten komputer, ta sztuczna inteligencja całkowicie nas wyprze z pracy. Tak, dokładnie. Dziękuję za przypomnienie. Tak myślałem, że właśnie o to pan zadaje pytanie. Mam nadzieję, że nie dawałem państwu takiego wrażenia podczas mojego wykładu, że czuję, że nie ma sytuacji, czy nie istnieją sytuacje, że sztuczna inteligencja powinna wyjść poza rolę asystenta. Natomiast chciałem zasugerować, że firmy, które reklamują asystenta sztucznej inteligencji, reklamują ją, ponieważ wydaje się, że to jest bardziej przyjazne dla tych, którzy troszeczkę są zaniepokojeni, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Jeżeli ja ją widzę, sztuczną inteligencję jako asystenta raczej niż kogoś, kto przejmuje moją pracę czy rolę, to mniej będzie u mnie paniki czy zaniepokojenia. Natomiast jeżeli chodzi o zakres sztucznej inteligencji, która przejęłaby znaczne obszary pracy, która w przeszłości była jakby pracą ludzką, czy to jest dobre, czy nie, to jest oczywiście temat do debaty. Natomiast zapewne jest pewien zakres i w pewnych obszarach na pewno będzie bardzo wartościowe, żeby móc po prostu całe zadanie oddelegować sztucznej inteligencji i ograniczyć nasze role, na przykład sprawdzenia jakości i weryfikację. Natomiast chciałem zasugerować właśnie podczas mojego wykładu i również chciałbym usłyszeć od państwa, co myślicie,
to jest, że być może jest pewna jakaś korelacja, ponieważ pomiędzy postrzeganym ryzykiem przypisanym konkretnym wdrożeniu sztucznej inteligencji, a powiedzmy zakres, w jakim bylibyśmy lub nie zadowoleni, żeby AI przyniosło i przejęło całe zadanie. Jeżeli byśmy prosili, żeby sztuczna inteligencja wykonała pracę za nas, to jest to raczej taki przypadek, gdzie jest niskie ryzyko. To jest, wydaje się, w porządku. Natomiast tam, gdzie jest wysokie ryzyko, jak na przykład ocena czy niszczenie potencjalnie przykładowo dokumentów, to musimy być bardziej ostrożni niż po prostu przekazanie i twierdzenie, że sztuczna inteligencja może to wszystko za nas zrobić. I raczej wrócić bardziej na bezpieczną ścieżkę, że nie chcemy, żeby wszystko za nas robiła, ale możemy w pozytywny, konstruktywny sposób ją wykorzystywała, żeby wspierała i pomagała naszej pracy, żebyśmy mogli przemielić w cudzysłowie duży wolumen materiałów i dokumentów. Natomiast ostateczne decyzje powinny Dziękuję pozostać bardzo. ludziom, a nie Proszę maszynom. tutaj kolejny głos. Dzień dobry, nazywam się Artur Sypuła i jestem założycielem i prezesem startupu specjalizujący się w ochronie danych osobowych i również ja mam jedno pytanie i jedną uwagę. Po pierwsze, jasno pan profesor wspomniał przepisy unijne i to było zaskakujące, ponieważ ja bym chciałbym zapytać o brytyjski kontekst teraz, ponieważ już nie jesteście częścią Unii Europejskiej i jak ustawodawca brytyjski będzie uporał się z tym problemem i kwestią, tak jak zostało to nakreślone, czy jak podejść do tego, czy to będzie przeregulowane, czy nie. A druga rzecz to jest uwaga. Na początku pana profesora wykładu dwie definicje podano sztucznej inteligencji. W moim poglądzie i perspektywie jest mały problem z tymi definicjami, ponieważ dla mnie charakterystyką sztucznej inteligencji to jest uczenie maszynowe. I fakt, że model sam się uczy, więc to jest główne wyzwanie. Jeżeli wykorzystujemy model sztucznej inteligencji czy ustawę dotyczącą sztucznej inteligencji, to są dwie różne rzeczy. My wykorzystujemy pełny produkt stworzony przez producenta, przez dewelopera IT. W kontekście AI problemem jest taki, na przykład w archiwach, że możemy dla opisów czy oceny wykorzystać, ale żeby to było użytkowalne, to archiwista musi wytrenować ten model, ponieważ wskazano, że czasami deweloperzy reklamują swoje narzędzia jako AI, ale tak naprawdę to są po prostu moduły RPA. Więc tak naprawdę jedno pytanie na temat tego środowiska prawnego w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony uczenie maszynowe jako wyzwanie nie tylko dla archiwistów, ale w ogóle dla biznesu szeroko rozumianego. I to jest w jakiś sposób, jak to jest w jakiś sposób w innych przemysłach rozwiązywane, ponieważ musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja jest dostępna już 30 lat, czy obecna 30 lat na produkcji. I tutaj zaobserwowano tą nowość, gdy Generative AI się pojawiło. Także to są to moje pytania i uwagi. Jeżeli pan profesor mógłby się do nich
odnieść, to byłbym bardzo wdzięczny. Yes, thank you very much. Perhaps I'll take Tak, those in dziękuję reverse bardzo. order Może and then w deal odwrotnym with the kolejności. remarks. Najpierw Quickly, z you're tą absolutely uwagą. right, of course, Tak, about zdecydowanie ma machine pan learning. rację, jeżeli chodzi o It's interesting uczenie when you look at the maszynowe. definitions. Jeżeli The two spojrzymy na te definitions that I chose, definicje, actually które correctly pointed wybrałem, out, tak do jak not pan poprawnie mention wyznaczył, machine learning, nie and I don't know wspominają o why they uczeniu do not. maszynowym i nie wiem, What I dlaczego do nie know wspominają. is that Natomiast wiem, że these definitions te have been definicje themselves subject to były a same lot w of sobie discussion and debate. poddane wielu The debatom i American one, as I dyskusji. quote, is actually about 50 Ta years amerykańska old now definicja, and którą is zacytowałem, to ma still 15 lat obecnie deemed to i be tak current, naprawdę although jest you might niby think that uznana perhaps jako it could have bieżąca, evolved a ale little in the years. pewnie troszeczkę w But tych the latach European ewoluowała. Union Natomiast Unia Europejska actually changed its definition właściwie in the zmieniła course swoją of the drafting definicję, of the legislation. gdy I cannot now przygotowywała quote te to you, I'm afraid, from przepisy. memory, Nie either mogę the jej original zacytować, or the ponieważ nie final pamiętam version. dokładnie But ani I believe pierwotnej, what ani happened was that the ostatecznej wersji. OECD Natomiast definition, which I wydaje did quote się, in the że report, to, was co issued, e, I think, last year, if cytowałem my memory OECD, serves me jeżeli dobrze correctly, pamiętam, and the jest z European zeszłego Union roku then i decided wtedy Unia to alter Europejska its zdecydowała, definition to żeby bring it closer, not dostosować identical, swoją but to bring definicję, it żeby closer przybliżyć to ją, the nie definition that żeby the była OECD identyczna, were offering. ale So żeby as with była all these przybliżona things, do there are OECD, plenty of, I chose definicji two OECD. definitions, Także there ja are plenty wybrałem of te dwie definitions out definicje, there and ale you tak can naprawdę choose jest which ich one you like wiele best, i and można they don't wybrać all ta, say która the same nam thing. najbardziej Which pasuje i I w think istocie only goes to wszystkie prove that mówią o tym definition is samym, something czyli tak only naprawdę gets refined. definicja czegoś tak Um, naprawdę nas tylko so, do thank you pewnego for that punktu remark. prowadzi. The question was Dziękuję about za the tą European uwagę. Union Pytanie and the było British dotyczące Unii government's possible Europejskiej i response. brytyjskiego rządu. Jaka może być Interestingly enough, ewentualnie I odpowiedź was czy reakcja speaking over lunch brytyjskiego with a rządu? couple of colleagues Podczas about the lunchu, slight irony of obiadu my rozmawiałem o speaking ironii here about tego, the że ja European tutaj legislation when I am from wykładam, gdy United o Kingdom, przepisach Unii and Europejskiej, gdy we jestem agreed z that Zjednoczonego it was an Królestwa. interesting choice on my Natomiast part. I chose to zdecydowaliśmy, że talk to about jest the ciekawe. European Ja zdecydowałem legislation mówić simply o because przepisach it is unijnych, ponieważ partly because, of course, it is the częściowo, legislation under ponieważ which everyone to else są in the room, myself przepisy, apart, will be funded, but w ramach also których wy because it is wszyscy by Państwo tutaj far będziecie the most funkcjonować, a po drugie, detailed to jest ze response, względu na to, że jest to jak legislative najbardziej response to artificial intelligence taka has anywhere in the world. głęboka, Governments bogata i elsewhere are wszechstronna looking at these issues, odpowiedź na but sztuczną the inteligencję do tej European pory. Union Natomiast was very różne much the rządy first zapatrują się to na move to, ale ahead Unia Europejska była with pierwsza, a żeby wziąć substantive pierwsze kroki i and I think odpowiedzieć na te the kwestie, czy EU przygotować response się. Więc that odpowiedź is in question unijna, is o both której mówimy extremely tutaj, to interesting jest z one jednej and strony given niezmiernie ciekawa, the situation we're in, biorąc pod uwagę extremely sytuację, w której się znajdujemy important. i również bardzo You asked ważna. about where the British Pytał Pan o tym, gdzie stoi rząd brytyjski. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Niestety nie konsultują się ze mną. Moja nadzieja byłaby taka, i nie chcę iść zbyt głęboko w politykę i kwestie polityczne, ale myślę, że w tej chwili mamy rząd taki brytyjski, który jest bardziej pozytywnie nastawiony do Unii Europejskiej i bardziej zorientowany na Europę niż poprzedni. I mimo to, że poprzednie rządy twierdziły, że nie mają że rząd obecny stwierdził, że nie ma zamiaru przystąpić ponownie, czy zamierzać przystąpić ponownie, ale chciałoby bliżej współpracować bardziej z Europy, tam gdzie jest to praktyczne i wartościowe. Moje oczekiwania byłyby takie, że przepisy, które może są w tej chwili w toku i w toku pracy i rozwoju, prawdopodobnie będą łączyły wszystko i wszędzie, gdzie wydaje się praktyczne i wartościowe, żeby skorzystać. Natomiast nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie, ale myślę, że to byłoby pożądane. Patrząc na złożoność polityczna, która jest obecnie w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie Myślę, tak że te będzie. początki są najtrudniejsze. W tym momencie już jesteśmy na dobrej drodze do zadania kolejnego pytania. Proszę kolejną osobę chętną do zgłoszenia się. Bardzo proszę. W ostatnim rzędzie mamy pytanie.
Dziękuję bardzo. Marek Konstankiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. To właściwie nie będą może pytania, tylko pewne takie uwagi. Bardzo dziękuję panu profesorowi za przedstawienie nam tych spostrzeżeń bardzo inspirujących. Może tak nawiążę do pytania, które tu wcześniej padło o legislację, o uregulowanie problemu sztucznej inteligencji przez prawodawcę. Zajmuję się akurat trochę tymi zagadnieniami, więc lekko uspokajająco bym dodał, że prawo ma zwykle względną skuteczność w oddziaływaniu na rzeczywistość. No i przywołany tu przykład ustawy czerwonej flagi, no też jednak nie powstrzymał postępu technicznego definitywnie, więc może tutaj różnie być. Natomiast rozporządzenie unijne, Unii Europejskiej, o którym pan profesor mówił, no zawiera bardzo ciekawe wyłączenie. Ono nie obejmuje systemów sztucznej inteligencji, nawet tych najbardziej groźnych, stosowanych na przykład w obronności i w bezpieczeństwie państwa. No właśnie dlatego nie obejmuje i one będą rozwijane i tam się pojawią najciekawsze rozwiązania, jednocześnie najbardziej ryzykowne, które później trafią do sfery cywilnej. A druga uwaga, to jest właśnie inspirująca dosyć z pańskiego wykładu. Muszę zahaczyć o epokę historyczną, którą się nie zajmowałem od 25 lat, czyli o głębsze średniowiecze. Mianowicie, proszę państwa, szacowne archiwa, nie tylko polskie, ale brytyjskie pewnie też, mają w swych zbiorach całkiem dużo deepfake'ów w postaci falsyfikatów dokumentów średniowiecznych i późniejszych. I podejrzewam, że bardzo podobne dyskusje jak nasza dzisiaj toczyły się wiele wieków temu, gdy dla społeczeństwo, które żyło oralnie, które posługiwało się tylko językiem mówionym, wszedł taki wynalazek jak dokument i okazało się, że proces w sądzie można wygrać nie przy pomocy świadków i ich zeznań, tylko przy pomocy dokumentu i szybko się pojawiło pytanie, a co jeśli dokument jest sfałszowany, no bo jeśli ktoś dokument sfałszował, to sam wiedział, że to zrobił i wiedział, że inni też to potrafią zrobić i może nawet potrafią zrobić lepiej. W związku z czym archiwa i historycy od dawna mierzą się z problemem archiwaliów, źródeł, które no, są co najmniej podejrzane, a czasem zupełnie bałamutne. I mimo wszystko trzymamy je w magazynach archiwalnych, a czasem one są dla nas bardzo, bardzo cenne jako źródła do poznania przyszłości. Dla mnie osobiście jest to przykład na to, że archiwistyka, teoria archiwalna mierzy się cały czas właściwie z podobnymi problemami, tylko przy pomocy nowych narzędzi i w nowym kontekście. Raz jeszcze dziękuję za te inspirujące, przynajmniej dla mnie uwagi. And thank you for your comment too. Bardzo dziękuję za te think uwagi. the medieval example is Ten very przykład średniowiecza jest very bardzo germane ciekawy to what we i are bardzo discussing. bliski temu, o czym dzisiaj rozmawiamy. It seems to me, I'm not an expert Wydaje on mi medieval się, history, choć nie but it does jestem seem to me specem that, od falsyfikatów średniowiecznych, when you look że at kiedy the spojrzeć by falsification na of documents in the Middle Age, when you look at podrabianie source dokumentów documents w średniowieczu, na te, które oczywiście przetrwały do naszych czasów, to tutaj mamy problem, dlatego że wiemy o tym, że fałszerstwo istniało, wiemy, że było właściwie stosowane na szeroką skalę i mamy również techniki, które pozwalają nam tak naprawdę odkryć, czy coś jest sfałszowane, czy nie. Więc właściwie teraz jesteśmy w stanie spojrzeć na księgi, na dokumenty, które przetrwały od wieków średnich i możemy z całą pewnością stwierdzić czasami, że to jest falsyfikat. Czasem i jesteśmy w stanie użyć technik, które nie tylko powiedzą nam o tym, że jest coś falsyfikatem, ale może nam tak naprawdę pokazać, że został to dany dokument sfałszowany w takim klasztorze, w takim wieku i w takiej szerokości geograficznej.
Jesteśmy w stanie już coś takiego zrobić i to jest świetne i fantastyczne, ale to, czego nie wiemy, to ile dokumentów fałszywych krąży nadal po archiwach, których nie odkryliśmy jako falsyfikatów. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest właściwie studnia bez dna. Wiemy mniej więcej to, co byliśmy w stanie odkryć, ale nie wiemy rozmiaru tego procederu. To jest trochę tak. Wiemy, ile góry lodowej wystaje ponad poziom morza, ale nie wiemy, ile z tej góry lodowej znajduje się pod poziomem morza. I tak samo właściwie sprawa ma się dla mnie, jeśli chodzi o cyfrowe deepfake'i. Jeśli spojrzymy na ten graf, przepraszam, na zdjęcia deepfake'owe, które pokazywałem w czasie swojej prezentacji, zdjęcia Trumpa i Kamali Harris. I jeżeli te zdjęcia da się znaleźć w internecie oczywiście i bardzo często takie zdjęcia są opatrzone podpisem fake, czyli że coś jest nieprawdziwe. Ale czy wiemy, jakie inne zdjęcia w postaci deepfake'ów, których nie odkryliśmy, że są fałszywe, krążą po internecie? Oczywiście, że nie wiemy, ponieważ nie do końca to da się zrobić. I myślę, że to porównanie do wieków średnich jest bardzo tutaj akuratne, bo mierzymy się właściwie z podobnym problemem. Różnica polega na metodach, które trzeba będzie zastosować, aby stawić czoła temu wyzwaniu. Dyplomatyczne metody nie wystarczą. Takie jest moje zdanie. Aby wybronić się od cyfrowych deepfake'ów. To może dało się zrobić, jeśli chodzi o dokumenty ze średnich wieków, ale tutaj musimy poszukać rozwiązania cyfrowego. Proszę, kolejne pytanie. Przekazanie mikrofonu tutaj niżej. Pan dyrektor. Piotr Zawilski, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Chciałbym trochę wzruszyć narrację, która tu się toczy, a dotyczy ona deepfake'ów, dokumentów elektronicznych, które zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. W jaki sposób w przyszłości istnieje zagrożenie, że mogą nie zostać rozpoznane jako obrazy fałszywe. Chciałem zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt. Zresztą pan profesor powiedział tutaj, że jednym z aspektów, z 3 aspektów, jakie nas czekają w przyszłości, to są zabezpieczenia, przepraszam, dotyczące sztucznej inteligencji, a wśród nich rewizja kontekstu i pochodzenia danych dokumentów, która pozwoli nam ewentualnie odsiać obrazy deepfake'owe od tych prawdziwych. Ale pragnę zwrócić uwagę, że tutaj głównie dyskusja dotyczy obrazów znajdowanych w internecie, a więc których źródło jest nie do końca jasne. Natomiast do archiwów przede wszystkim będą trafiały dokumenty elektroniczne podpisane z konkretnych instytucji i tam należy chyba przyjąć taką wiarę, założenie, że te wszystkie dokumenty będą jednak dokumentami prawdziwymi i nie wejdą do tej strefy fejkowej, chociaż całkowicie tego nigdy nie będziemy mogli wykluczyć. I tak już zupełnie obok tej mojej uwagi, nie wiem, czy tutaj pan profesor pewno nie zna, chociaż ta osoba była swego czasu zatrudniona przez Imperial College London. Mówię o panu profesorze Andrzeju Draganie. Jest to profesor fizyki kwantowej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo mądry człowiek, skądinąd polecam jego wykłady dostępne na YouTubie. I ten profesor wieszczy, jest takim profetą, który wieszczy, że koniec świata nastąpi nie na skutek III wojny światowej, nie na skutek kolejnego COVID-a, tylko zabije nas sztuczna inteligencja.
być może za dużo oglądał Terminatora i Skynet mu tam gdzieś w głowie zapadł. Jestem ciekaw, pan profesor powiedział, że jest gdzieś po środku, ale jaka jest pana opinia na ten temat? Dziękuję. Czy chodzi o to, czy sztuczna inteligencja nas zabije i zniszczy świat? Nie myślałem o tym aż tak bardzo, szczerze mówiąc, chociaż rzeczywiście pojawiają się scenariusze, które pokazują, że AI może nas ściągnąć w bardzo niebezpieczne rewiry. Także rozumiem ludzi, którzy i myślą tak, jak wspomniane przez pana profesor. Mam wielką nadzieję, że się myli, ale kto wie, tak naprawdę, tak jak mówiłam, nie mam szklanej kuli. Bardzo dziękuję za pytanie, nie mam na nie łatwej odpowiedzi, ale jeśli chodzi o pochodzenie dokumentów, o czym pan wspomniał wcześniej w swojej wypowiedzi, wydaje mi się bardzo ciekawą kwestią, dlatego że bardzo duża część trudności, z którą my się stykamy jako archiwiści, właśnie dokładnie wiąże się z tym, że nie wiemy, skąd pochodzą dane dokumenty, dane rejestry. Dokumenty, teksty mogą sobie lawirować w przestrzeni właściwie jak wolne atomy, a szczególnie w cyberprzestrzeni i bez żadnego punktu zaczepienia. Znamy już takie przypadki i wiemy, że to jest wyzwanie dla nas, ale proszę pozwolić, że podzielę się 2 przemyśleniami na ten temat. W żaden sposób to nie zmniejsza ważności pochodzenia danego dokumentu. Wydaje mi się, że jeżeli już to odwrotnie, to jeżeli ktoś z nas potrzebuje przypomnienia, ale to właśnie wskazuje na to, dlaczego my, archiwiści, musimy pracować nad pamiętaniem o pochodzeniu i treści archiwizowanych dokumentów. Ale z drugiej strony jest tak, że archiwiści od zawsze mieli do czynienia z dokumentami, których pochodzenie było albo nieznane, albo niepewne. To nie jest coś, co wynikło teraz w erze cyfrowej. Myślę, że wielu z państwa tutaj spotkało się z dokumentami, z materiałami, których pochodzenie było co najmniej wątpliwe albo podlegające dyskusji. Także wydaje mi się, że być może tutaj nie stykamy się z nowym problemem, raczej natykamy się ze starym problemem, ale w nowym środowisku technologicznym i na oczywiście dużo większą skalę. I oczywiście ten problem jest dużo większy, ale nie jest nowym wyzwaniem. Szanowni Państwo, to ostatnie pytanie pokazuje, że jesteśmy otwarci również na wymianę poglądów, na Państwa komentarze i Państwa spostrzeżenia. Bardzo będzie nam miło, jeżeli Państwo się z nami nimi podzielą. Proszę o kolejny głos z sali. Nie widzę, ale bardzo proszę, przepraszam najmocniej, przepraszam panie profesorze. Nie zauważyłam. Nie, ja tak specjalnie na sam koniec czekałem. Rozumiem. Trzymamy napięcie do końca, szanowni państwo. Nic się nie stanie złego, jeśli ktoś po mnie pytał, będzie także pana profesora o coś. W każdym razie ja, podobnie jak pan profesor, nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji i jest to dla mnie zjawisko, które obserwuję jako historyk i archiwista, ale to ciekawe wystąpienie, którego słuchałem, zainspirowało mnie do takich 2 spostrzeżeń oderwanych od sztucznej inteligencji, ale odnoszących się do archiwistyki i być może, znaczy pan profesor na pewno odpowie, a ja na pewno dowiem się czegoś nowego. Dużo mówiliśmy o tym, pan profesor o tym mówił, pojawiło się pytanie kolegi z Krakowa o relacje między prawem a funkcjonowaniem czy nadawaniem pewnego kształtu sztucznej inteligencji. Ja chciałbym zapytać o podobną kwestię, o pana zdanie na temat relacji między archiwistyką jako dyscypliną, a prawem, który wdraża pewne rozwiązania regulujące pracę archiwów. Jak pan uważa, czy to prawodawca powinien, wdrażając rozwiązania w dziedzinie w archiwach, brać pod uwagę ustalenia archiwistyki jako dyscypliny, czy to raczej archiwistyka jest skazana teraz na interpretowanie i wdrażanie do naszego kanonu terminów, pojęć i zasad rozwiązań, które wymyślili prawnicy?
To jest to pierwsze pytanie. Przewrotne. A drugie, trochę bardziej i chyba bardziej zainspirowane tym, o czym Pan mówił. Zgadzam się co do tego, że jeśli myślimy o niszczeniu zapisów powstających elektronicznie, to nie jesteśmy w stanie zrobić tego ręcznie, manualnie, jak Pan profesor powiedział. Natomiast moje pytanie jest takie. Czy mógłby Pan powiedzieć, dlaczego Pana zdaniem my nie możemy zachować wszystkiego, co powstaje? Okay, two very interesting and different Znowu questions there. dwa bardzo Let me ciekawe i inne pytania. see if Zobaczymy, czy będę pamiętał o drugim pytaniu, po tym, jak odpowiem na pierwsze. I pytanie o archiwistów i prawo, regulacje. Myślałem nad tym przez ostatnie lata i wydaje mi się, że zawsze trzeba dać pole do dyskusji, jeżeli rozmawiamy o sprawach legalnych, o sprawach prawnych. Oczywiście bez wątpienia musimy znać prawo. Prawo naszej ziemi nie zawsze zgadza się z naszymi poglądami, tak? Prawa, które dotyczą archiwów, bardzo często są tworzone przez ludzi, którzy nie rozumieją archiwów albo nie rozumieją tych archiwów bardzo dobrze i zastanawiają się, dlaczego właściwie to jest tak bardzo istotne. Tutaj prawo dotyczące własności intelektualnej jest dobrym przykładem tego takiego spornej regulacji. Ale z drugiej strony nie sugerowałbym, aby omijać czy nie zwracać uwagi na prawo, ale jeszcze z trzeciej strony nie uważam, że to prawodawcy powinni mieć ostatnie słowo w tej sprawie, dlatego że mamy pełne prawo do tego, żeby rozwijać swoją własną konceptualizację pewnych rzeczy i jeżeli nasze koncepcje, są inne niż te legislatora, absolutnie nie sugeruję tego, abyśmy porzucali nasze koncepcje, tylko żebyśmy jednak podążali za nimi i oczywiście to jest trochę takie jak chodzenie po linie. Trzeba trochę znaleźć równowagę i trzeba też podążać za tym, co uważa się za dobrze. Myślę, że ponieważ ten wykład pojawi się również na YouTubie, nie jest to być może miejsce na to, żebym opowiadał o tym, jak ja sobie radzę z prawem do własności intelektualnej. O tym możemy porozmawiać poza sceną, po spotkaniu, ale powtarzam, powinniśmy przestrzegać prawa, powinniśmy je znać, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że samo prawo nie daje nam wystarczającej i całościowych ram do działania. To jest pierwsze pytanie. Drugie. Proszę mi przypomnieć drugie pytanie. Dlaczego nie możemy wszystko zachować? Zastanawiałem się nad tym i widziałem wiele statystyk dotyczących ilości danych i masy, wolumen danych, które są generowane na świecie. Nigdy nie jest jasne, skąd pochodzi ta statystyka i tak naprawdę jak ona jest zbierana. Jedynie co udaje się ustalić, że taki profesor czy taki instytut ogłosił, czy jakąś wtedy ogromną liczbę, która stara się jakby reprezentować ilość danych, które są wytwarzane, generowane co sekundę czy co godzinę każdego dnia. Nie wiem dokładnie, czy to są poprawne dane, ale podejrzewam, że tak naprawdę nie są pewnie zbyt błędne. Myślę, że jest ogrom tej masy, która jest generowana i tworzona. Czy to są rzeczywiście jakieś dokumenty, zapisy, archiwa, to podlega dyskusji. Oczywiście możemy podyskutować na ten temat, natomiast jeżeli po prostu spoglądamy, dlaczego nie należy zachować cały jakby
wszystko, co jest wytworzone przez świat cyfrowy, to powiedziałbym, że nawet jeżeli my jako zawodowi archiwiści moglibyśmy kontrolować czy monitorować wszystkie centra danych na planecie, to nie mielibyśmy dosyć magazynów i możliwości, żeby przechowywać wszystkie te dane, które są wytwarzane i generowane z każdej godziny naszego życia. Nie ma dosyć magazynów, nie ma dosyć możliwości przechowywania, ponieważ te ilości, te wolumeny są tak ogromne, że ekosystem zakłada, że większość tego będzie istniało przez kilka sekund, a potem zniknie. Ale poszedłbym troszeczkę dalej. Jeżeli zastanowimy się nad naszym mailu, to jest filtr spamowy i jakieś spamy czasami przedostają się, zwykle wpadają do folderu i filtr spamowy działa. Natomiast filtr spamowy, który ja wykorzystuję, to jest to przez dział technologii IT na moim uniwersytecie. Oni mi przekazują, że każdy wiadomość spam, która dociera do mojej skrzynki, to za każdą jedną tysiące zostały usunięte przez filtr spamowy, zanim dotarło do mojej skrzynki. Więc jeżeli ja otrzymuję kilka tysięcy tygodniowo, nie widzę ich, ale kiedy są zamiary, żeby przebić się do mojej poczty spamem i kilka tysięcy takich wiadomości, to jeżeli to podliczymy wszystkich tutaj na widowni, wszystkich na ulicy w Warszawie i na planecie, to trudno mi zaakceptować wtedy, jeżeli nie widzę tutaj argumentu, żeby przechowywać to, nawet jeżeli my mielibyśmy możliwości i moce, żeby to przechowywać. Myślę, że nie byłoby uzasadnienia, żeby to zrobić, ani że to byłoby praktyczne. Natomiast moje przeczucie jest takie, że nie możemy i nie powinniśmy przechowywać wszystko. Natomiast powinniśmy zachować większą proporcję materiałów, niż robiliśmy to w przeszłości. Gdy ja byłam studentem archiwistyki, szczerze mówiąc wiele lat temu, to nigdy nie przekazano mi, że praca archiwisty to jest, żeby zidentyfikować 5%. Nie wiem, czy u Państwa w Polsce tak samo się zakłada, ale w Wielkiej Brytanii mówiono nam, że zachowujemy 5%, a 95% niszczymy. Więc argument jest taki, że obecnie, w obecnych czasach moglibyśmy zachować większą proporcję tego, co jest wygenerowane, ponieważ ta technologia pozwala nam na to, natomiast moglibyśmy wtedy zarządzać to i mieć dostęp do tych materiałów na większą skalę. Myślę, że natomiast są dwa argumenty, żeby iść tą ścieżką i mam nadzieję, że to zasugerowałem. Jeden z argumentów to jest, że ze strony Big Data, analityki Big Data, gdzie nasi koledzy, koleżanki, którzy pracują w analityce danych, mówią, że potrzebują ogromne zbiory i ilości danych, ponieważ ich narzędzia będą pracowały i działały tylko poprawnie, jeżeli będą na podstawie właśnie tej znacznej ilości dużych zbiorów danych, które mogą być wykorzystane. Więc to jest taka odpowiedź czy reakcja, która reaguje, powiedzmy, na potrzeby użytkownika i użytkowników. W drugiej stronie jest jeszcze taka odpowiedź, która wydaje mi się, że ocena jest zawsze takim procesem szczególnym. Co zdecydujemy zachować, co zdecydujemy zniszczyć. Jedną rzecz, którą my być pewni, że ktoś potem ewentualnie pojawi się i przyjdzie i powie, że podjęliśmy złą decyzję. Im więcej materiałów możemy zachować, tym mniejsze zagrożenie, że zniszczymy te materiały, które mogą być przydatne i wartościowe dla przyszłych pokoleń. I ciągle mam coraz bardziej takie przekonanie, gdy mówimy o kontekście, o meritum i pochodzenie, to są materiały. Jeżeli chcemy zachować kontekst i niszczenie czegoś wyjęte z kontekstu, co często robiliśmy, to wydaje mi się, że to nie jest taki sensowny droga do przodu. Mam nadzieję, że Pana profesora nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Państwa do równie energicznego i odważnego włączenia się
do dzisiejszej dyskusji, tak aby po opuszczeniu dzisiejszego wykładu nie pozostał u Państwa pewien niedosyt, że pewne treści po prostu nie wybrzmiały. Proszę zatem o kolejny głos z sali. Tutaj mamy w drugim rzędzie. Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. To mam tylko jeszcze taki follow-up a propos e-maili i tego, czy jednak maszyny dobrze podejmują za nas decyzje. Od pewnego czasu nie mogę przez moją uniwersytecką pocztę wysyłać e-maili do moich koleżanek z University of Essex, ponieważ w adresach ich e-maili jest słowo seks. Tak, i niestety uniwersytecki system to blokuje, więc może trzeba by było poświęcić więcej czasu na jednak uczenie systemu tego, co powinien odfiltrowywać, a dopiero potem dać systemowi w cudzysłowie wolną rękę. Ale moje pytanie dotyczy czegoś innego. Dotyczy ono wspomnianego przed chwileczką przez pana profesora nauczania archiwistyki, programów nauczania archiwistyki na studiach uniwersyteckich między innymi. Według pana profesora, czyli po pierwsze pytam o opinię, w jaki sposób powinniśmy ten temat sztucznej inteligencji włączać w programy nauczania archiwistyki na uniwersytetach, a może w inne formy kształcenia, na przykład takie incydentalne kursy praktyczne dla archiwistów albo jakieś inne formy, więc pytanie o opinię. A drugie pytanie o praktykę UCL. Czy na Państwa uniwersytecie ta tematyka jest obecna w praktykach nauczania, a jeśli tak, to w jaki sposób o tym nauczacie? Widzę tutaj to wyzwanie przede wszystkim, oczywiście z jednej strony obecność AI w kontekście o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli teorii archiwalnej i trochę też praktyki archiwum, a z drugiej strony te bardzo szybko zmieniające się i bardzo skomplikowane kwestie technologiczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja mam pewne trudności w odpowiedzi na to pytanie. Właściwie ja już jestem na emeryturze. 10 lat temu już jestem na emeryturze, gdy uczyłem i wykładałem studentom. Jestem honorowym profesorem, więc jestem powiązany jeszcze z college'em, z uniwersytetem i mogę podejmować prace naukowe i badawcze, ale już nie wykładam, nie uczę studentów, więc nie mogę przekazać szczegółowej odpowiedzi na ten temat, jeżeli chodzi o program uczenia w UCL, ale mogę wrócić do tych czasów, gdy rzeczywiście jeszcze właśnie wykładałem przez 15, prawie 20 lat w UCL. I zdecydowanie ma Pani rację, że było takie wyzwanie, ponieważ nawet w tamtych czasach środowisko techniczne rozwijało się bardzo szybko. I nie zawsze to było proste, przyznam się bardzo szczerze, żeby materiały nauczania były i program nauczania był na bieżąco z rozwojem technologicznym. Czasami na przykład doszlibyśmy do połowy jakiegoś kursu i potem okazało się, że trzeba by było coś wprowadzić nagle do programu. Staraliśmy się maksymalnie, żeby nauczanie było jak najbardziej aktualne, na tyle, ile było to możliwe, ale jeżeli były pewne obszary, które były powiedzmy poza naszą ekspertyzą, co bardzo często było przypadkiem, moglibyśmy identyfikować tych zewnętrznych ekspertów, których można by było zachęcić do tego, żeby jednak przybyli do nas i wykładali w tym temacie, w danym temacie. Zakładam, że moi koledzy nadal utrzymują tą tradycję. Byłbym zaskoczony i rozczarowany, gdyby tak nie było, ale ponieważ ja nie uczę osobiście już, więc nie wiem szczegółowo, czym oni się zajmują. Dziękuję bardzo. Niestety nie słyszą tłumacze z... Pytanie było chyba o sugestie. Ważne jest, że te sugestie oczywiście są włączone w program nauczania i ważne jest, żeby nie są po prostu gdzieś odprowadzone do na przykład
nazwane w cudzysłowie nowe cyfrowe rzeczy. Jedną rzecz, którą zawsze starałem się robić, to jest, że nauczanie tematów cyfrowych było zintegrowane w główny program nauczania archiwistycznego. To, co nazywaliśmy tą rewolucją obecnie, większość programów były bardzo tradycyjne, nauczały przedmioty klasyczne i na przykład był jeden moduł wykorzystanie komputerów, gdzie wszystko cyfrowe tam było włączone. I kiedy ja byłem studentem, to tak było. Może opowiem anegdotę. Gdy byłem studentem bardzo, bardzo dawno temu, kurs wykorzystania komputerów w archiwach to nie było obowiązkowe. Nie było obowiązkową częścią programu studiów, tylko ja uważałam, że to nie było ważne. To był dodatkowy przedmiot, który można było, fakultatywny i nie brałem go, ponieważ nie uważałem, że był istotny. Natomiast kiedy już powróciłem jako profesor, jako wykładowca, to moi koleżeństwo zgodziło się, że nie chcieliśmy taki moduł, który po prostu gdzieś tam na marginesie był, który nazywał się w cudzysłowie sprawy cyfrowe. Chcieliśmy nauczanie cyfrowe i wszystkie aspekty tego włączone do programu na wszystkich etapach archiwistyki i myślę, że mieliśmy rację, żeby to zintegrować cyfrowość i równolegle z takim tradycyjnym podejściem do tych tematów i do zintegrowanej całości. Więc moje zalecenie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to byłoby tak, żeby zrobić dokładnie to samo. Sztuczna inteligencja nie jest po prostu jakiś taki dodatek, tylko staje się i stanie się i już staje się integralną częścią naszej codziennej pracy i dlatego musi być integralną częścią programów studiów. Szanowni Państwo, ja zerkam cały czas nieśmiało na zegarek i widzę, że mamy godzinę 15. W związku z czym daję Państwu ostatnią, niepowtarzalną szansę zadania ostatniego pytania bądź ostatnich pytań. Dlatego bardzo proszę o dosłownie ostatnie głosy. Bardzo proszę, pan dyrektor. Bardzo prosimy. Jeśli chodzi o pana wykład, bardzo ciekawy wykład i również jeśli co wynikło z naszej dyskusji, mam bardzo krótkie pytanie dla pana, ale wydaje mi się, że może to zainteresować większość uczestników naszego spotkania, a może nawet wszystkich. Pytanie brzmi, w pana opinii, czy możemy nadal mówić o archiwaliach, o archiwistach jako zawodzie przyszłości? Tak, jak najbardziej. I myślę, że rola nasza nie ustaje. Nie widzę powodu, dla którego ta rola miałaby się zmniejszyć, stracić swoją ważność. Oczywiście widzę pewne powody do niepokoju wynikającego z tego, jak w przyszłości technologia może jakby wkroczyć na pole archiwistów, ale wierzę w to, że technologia jest naprawdę wsparciem dla decyzji podejmowanych przez ludzi. To nie jest tak, że technologia jest zastąpieniem naszych decyzji. Ale oczywiście będą obszary, w których można będzie delegować wszystkie zadania do technologii. Tam, gdzie będziemy pewni, że technologia zrobi za nas tak zwaną dobrą robotę szybciej, bardziej efektywnie, bardziej wydajnie. Oczywiście w takich obszarach możemy bez zbędnego ryzyka zaprosić niejako technologię do współpracy, przekazać jej pałeczkę, powiedzieć proszę rób to za nas. Ale nie wszędzie. Na pewno nie wszystkie aspekty naszej pracy podchodzą pod tę kategorię do przekazania technologii. Jestem absolutnie przekonany o tym, że ludzie archiwiści zostaną i naprawdę mamy przed nami świetlaną przyszłość. Dobrze, szanowni państwo, że kończymy tym pozytywnym akcentem. Widzę, że dynamika dzisiejszego spotkania wskazuje jednoznacznie, że pula pytań jest już zamknięta.
Dlatego też pozwolę sobie przejść do krótkiego, dosłownie kilkuzdaniowego podsumowania. Dzisiejszy wykład to trzecie już forum wymiany poglądów środowiska archiwalnego na tematy istotne i aktualne, oscylujące wokół funkcjonowania archiwów w erze cyfrowej. Należy przyznać, że Konarski Lectures po raz kolejny prowokuje do myślenia perspektywicznego o zawodzie archiwisty i jego misji, a podejmowana na forum problematyka staje się swoistym wyzwaniem, które należy podjąć dla rozszerzenia naszej przestrzeni archiwalnej oraz wypełnienia jej bogatą i różnorodną treścią cyfrowego dziedzictwa kulturalnego. Liczymy, że kolejne międzynarodowe wykłady archiwalne upamiętniające postać profesora Kazimierza Konarskiego będą dalej służyły promowaniu i rozwojowi archiwistyki, niezmiennie ciesząc się Państwa zainteresowaniem oraz uznaniem. Już niemalże na zakończenie chciałabym się zwrócić do naszego dzisiejszego gościa, aby wyrazić serdeczne podziękowania za dzisiejsze wystąpienie. Dear Professor, the topic you proposed and your Panie profesorze, reflections on the refleksje i challenges temat, facing który the zaproponował archival Pan world dzisiaj w swoim offered wykładzie, an unique and zaow- valuable contribution, dały nam enriching our bardzo knowledge duży and perspective. wkład Thank w you to, co very już much. wiedzieliśmy, ale też otworzyły nowe Chciałabym perspektywy przed podziękować nami. Także dociekliwym słuchaczom, naszym interlokutorom oraz wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność i życzę bezpiecznej podróży do domu. Do zobaczenia na kolejnych wykładach Konarski Lectures. Wszystkiego dobrego. And thank you all so much for coming to listen to me. I really appreciate having such a generous audience. So thank you all. Dziękujemy.